Witam Was serdecznie. W 2024 roku w czerwcu odbyłem samodzielną podróż po Skandynawii. Łącznie przejechałem blisko 13 000 kilometrów oraz przeszedłem niecałe 300. W tym materiale będę chciał się podzielić z Wami tym, co zobaczyłem, to co przeżyłem, swoimi jakimiś refleksjami, przemyśleniami. Oczywiście raz od czasu wrzucę jakąś ciekawostkę, jakieś przydatne informacje, także mam nadzieję, że ten materiał nie posłuży tylko jako stricte rozrywka, ale też jako film taki bardziej trochę dokumentalny, który będziecie mogli wykorzystać do planowania własnych wypraw do Skandynawii, bo naprawdę warto, mimo swoich jakichś tam grymasów, na przykład w postaci pogody. Także zapraszam i słyszymy się niedługo. Jeśli chodzi o sam pomysł na wyprawę na Skandynawię, zrodził się on już na początku 2023 roku, lecz było to jeszcze w sferze marzeń, jakichś tam fantazji i nie do końca wiedziałem, czy uda mi się w tak szybkim czasie spełnić jedno z takich z moich podróżniczych marzeń. Postanowiłem, że będę odkładać pieniądze, zacisnę trochę pasa i pod koniec 2023 roku postanowiłem, że chciałbym coś takiego zrobić i przejechać Skandynawię. Także cała podróż, cała wyprawa, jeśli chodzi o planowanie oraz zorganizowanie sobie tego wszystkiego, zajęło mi niecałe 6 miesięcy. Jeżeli chodzi o miejscówki, które chciałem tam zobaczyć podczas mojej wojaży, to były Kalinklumpen, następnie Trolltunga, czyli słynny język trolla w Norwegii. Potem był Gaardhoppingen, to jest akurat najwyższy szczyt Norwegii, lecz tam nie zakładałem, że mi się uda wejść na tą górę, ponieważ w tamtych rejonach w czerwcu jeszcze może padać śnieg. Następnie było przejechanie za koło podbiegunowe i dojechanie do Parku Narodowego Rago, potem do Doliny Rapadalen w Szwecji, następnie przekierowanie się z powrotem do Norwegii i zwiedzenie Lofotów, pojechanie na północ i dojechanie do słynnego Nordkapu, a potem już w drodze powrotnej przez Finlandię przejechać do Parku Narodowego Lemmenjoki. Jednak ci, którzy mnie już trochę znają, wiedzą, że dla mnie nie liczy się tylko dotarcie do jakiegoś punktu celu, ale również przejechanie się pięknymi drogami, bo już sama droga jest w sobie celem. Z tego też powodu zwiedziłem takie drogi jak droga Jaren, licząca 130 km długości. Jeżeli jedziecie z południa na północ, zaczyna się od wąskich i krętych zakrętów, a kończy się na szerokiej i długiej, pełnoprawnej szosie, która przejeżdża przez liczne norweskie miasteczka graniczące z Morzem Norweskim.
Rifilkie. Droga prowadząca wzdłuż tamtejszego pięknego archipelagu górskiego, która mniej więcej w połowie drogi rozdziela się na część wschodnią i zachodnią. Nie ma problemu, żeby przejechać obydwie trasy robiąc pętlę, natomiast ja wybrałem wariant wschodni. Kolejna droga to droga Hardanger, która prowadzi wzdłuż tamtejszych fiordów. Ja akurat przejechałem tą pierwszą połową drogi, która prowadziła wzdłuż fiordu Sor, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by udać się na prom, przepłynąć i następnie odbyć podróż kolejną częścią tej drogi, która prowadzi właśnie wokół fiordu Hardanger. Kolejna trasa to trasa, którą tu widzicie na ekranie. Nie będę czytał nazwy, bo nie będę się chciał skompromitować. Tutaj akurat ta droga była zamknięta z powodu osuwisk błotnych oraz śniegu. Co prawda droga tylko 27 km długości, no ale jak to można rzec, niezaliczone. Kolejna trasa widokowa to Siongnefjelle. Naprawdę piękna trasa z jeszcze piękniejszymi widokami. Polecam każdemu, żeby się tam przejechać. Z tego co mi wiadomo i z tego co mi się zdało znaleźć, jest to najwyżej położona droga o nawierzchni asfaltowej w Norwegii. Droga Trolla. Był to następny punkt na mapie. Jest to jedna z najpiękniejszych i najbardziej popularnych dróg widokowych w całej Norwegii. Droga z pewnością niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. Jeżeli będziecie w tamtych okolicach, to naprawdę warto się tam udać. Kolejnym punktem na mapie dla mnie była droga atlantycka. Niedługi odcinek trasy o łącznej długości 36 km, ale jakże malowniczy. Akurat wtedy już dojeżdżałem tam w nocy, więc ruch był naprawdę niewielki i można było się delektować jazdą. Kolejna droga to droga Havøysund, która prowadzi właśnie do wioski, miasteczka Havøysund. Fajna, naprawdę przyjemna, malownicza droga. Jeżeli wybieracie się w stronę Nordkapu, to naprawdę warto zboczyć z drogi głównej, chociaż na te pół dnia i przejechać się tamtą trasą. Na zakończenie wisienka na torcie, a mianowicie droga Varanger. Naprawdę polecam każdemu. Oryginalny i niepowtarzalny klimat, jedyny w swoim rodzaju. Dodatkowy smaczek jest taki, że droga przez pół roku jest nieprzejezdna, ponieważ od listopada do maja jest ona po prostu zamknięta. Na wstępie jeszcze parę ogłoszeń. Cały materiał wideo ma ponad 2 godziny czasu i zajęło mi pół roku, żeby go zmontować. Wiadomo, nie siedziałem nad tym cały czas, bo wiadomo, trzeba jeszcze też ogarniać swoje życie prywatne czy zawodowe, ale i tak starałem się praktycznie każdą wolną chwilę poświęcać na tym, żeby montować i dopieszczać ten materiał. Z racji tego, że jest on tak długi, na pewno mi się tutaj wkradną jakieś błędy, czy to stylistyczne, czy językowe, także z góry przepraszam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że to nie wpłynie jakoś znacząco na jakość tego materiału. W trakcie tej wyprawy postanowiłem, że spróbuję swoich sił w organizowaniu jakiejś takiej drobnej zbiórki dla potrzebujących. W tym celu udało mi się nawiązać współpracę z pajacykiem, za którą dziękuję i z którą zorganizowaliśmy zbiórkę dla potrzebujących dzieci. Kwota nie jest jakoś porażająca, bo to było niecałe 700 zł, którą udało się uzbierać, ale i tak wszystkim darczyńcom dziękuję, którzy teraz tutaj widnieją na ekranie. W kwestii jeszcze wizualnej. Wszystkie ujęcia z drona, które tutaj zobaczycie, niestety nie są mojego autorstwa. Pierwszego dnia, gdy wjechałem do Norwegii, zaczynałem kręcić swoje ujęcia. Ten stracił sygnał nagle z GPS-em i spadł z wysokości około 20 metrów. No i też przez 3 dni miałem, nie ukrywam, lekkiego doła, no bo wiecie, studiowanie map, gdzie można latać, gdzie nie, gdzie się mniej więcej ustawić, żeby zrobić jakieś ciekawe ujęcie. No i to po prostu w przeciągu paru sekund pryska. Dlatego ujęcia, które tu są innych autorów, a ich będziecie widzieć w dolnym lewym rogu ekranu. Zachęcam również do oglądania ich filmów i dania im kciuka w górę. Jeżeli dacie mi kciuka w górę, również będę wdzięczny. Także tyle słowem wstępu i teraz przechodzimy już do opowieści o Skandynawii.
Punktem zbiórki był dla mnie 2 czerwca. Wyjechałem w godzinach popołudniowych i jechałem na północ. Oczywiście przez Niemcy, by dotrzeć następnie do Danii. Plan był taki, żeby przez Niemcy przejechać najwięcej ile się da w nocy. Nie planowałem niczego zwiedzać i tym podobne. Pierwszy przystanek był na granicy polsko-niemieckiej, następnie parę godzin kimeczki w samochodzie na parkingu po przekroczeniu obwodnicy Berlina, a potem już jechanie prosto do granicy Niemcy-Dania. Tam akurat oczywiście, jak to mnie Polaka, musiano zadawać parę pytań, a gdzie jadę, a skąd jadę, czy coś przewożę, czy jadę sam, czy służbowo, czy wakacje. Taki wiecie, krótki wywiad. Na szczęście pani była bardzo miła na przejściu granicznym jak dla mnie. Pozdrowiliśmy się i życzyła mi szerokiej drogi. Żeby sobie urozmaicić tą podróż przez Niemcy, bo wiadomo, trochę wiało nudą jadąc przez cały dzień tymi autobanami, pomyślałem sobie, czy ja znam jakieś osobistości ze Skandynawii, które są popularne ze świata sportu, muzyki, bądź też kina. Wtedy jak akurat już wjeżdżałem do Danii, pomyślałem o takim akurat gościu. Race. Mads Mikkelsen. Duński aktor, który urodził się w Kopenhadze w 1965 roku. Znany on był z ról w takich filmach jak Król Artur, Indiana Jones, serial Hannibal, Na rauszu czy film Polowanie. Szczególnie ten ostatni moim zdaniem warto sobie oglądać, bo fabuła jest naprawdę ciekawa, mimo że film jest pozbawiony jakichś tam nie wiadomo jakich efektów specjalnych. Jednak światową sławę przyniosła mu rola hazardzisty w filmie Casino Royale z 2006 roku. Nie każdy wie, że jednak przed karierą aktorską Mads Mikkelsen był zawodowym tancerzem przez 8 lat. Prywatnie jest żonaty i ma 2 dzieci. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że Dania w kwestii geograficznej nie zalicza się jako tako do Skandynawii, natomiast myślę, że nie jest to nad wyraz interpretacja, jakbyśmy powiedzieli, że właśnie Dania to jest taki oczywiście w cudzysłowie przedsionek wjazdu do tej krainy. Po przespaniu się na stacji benzynowej pod Kopenhagą, w mieście, które podobno jest jednym z najszczęśliwszych na świecie, chociaż nie wiem, czy szczęście to jest jakaś rzecz mierzalna, ale dobra, postanowiłem ruszyć na wschód w stronę Szwecji oraz mostu łączącego te 2 kraje. Natomiast co do samych ciekawostek na temat miasta Kopenhaga. Zostało ono założone w 1167 roku przez biskupa Absalona, a wcześniej było tutaj jedynie targowisko oraz osada rybacka. Prawa miejskie uzyskano tutaj w 1254 roku, a w dzisiejszych czasach miasto to jest zamieszkiwane przez ponad 500 000 mieszkańców. Nie zapominajmy, że również w tym kraju urodził się oraz zmarł słynny poeta oraz baśniopisarz Hans Christian Andersen. A to, co tutaj widzicie, to jest most Øresund, który swoją nazwę wziął właśnie od nazwy cieśniny, nad którą przebiega. Jest to most o łącznej długości prawie 8 km i łączy 2 miasta. Stolicę Danii, Kopenhagę oraz szwedzkie miasto Malmö. Jego budowa trwała zaledwie 4 lata. Jak dla mnie jest to bardzo szybko, jeżeli chodzi o budowę tego typu konstrukcji. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że to jest konstrukcja budowana na morzu, a nie na lądzie, a budowały ją 4 firmy budowlane, w tym Skanska, która myślę, że jest znana na rynku polskim. Jeżeli chodzi o inwestycje, pochłonęła ona około 2,5 miliarda euro i szacuje się, że zwrot z inwestycji nastąpi po 30 latach, czyli jak zakończenie budowy było w 1999 roku, w okolicach 2039 roku środki za tą inwestycję powinny się zwrócić. Pierwszy cel tej wyprawy został przeze mnie zrealizowany, czyli przejechać bardzo wcześnie rano mostem Øresund i się udało. Przejeżdżałem w nim w godzinach między 4 a 5 rano, było pusto, więc fajnie się jechało o brzasku słońca. Także potem przejechałem na plażę do miejscowości Malmö, gdzie trochę odpocząłem, rozbudziłem się, pooglądałem sobie tamtejsze łabędzie oraz mewy, wsiadłem w samochód i pojechałem dalej, a konkretnie na północ w stronę miasta
Göteborg. Oczywiście po drodze robiłem sobie odpoczynki, patrzyłem na tamtejsze krajobrazy, podziwiałem tamtejszą motoryzację. Oczywiście na drodze najwięcej, no to wiadomo, Volviaków oraz Scanii. Saby też się zdarzały, ale o wiele mniej na drodze. Ale co mnie zaskoczyło, im dalej w głąb, im dalej na północ, tym widziałem coraz więcej takich, wiecie, amerykańskich, prawdziwych maserkalów. 7.0 silnik, 8 garów, piękna motoryzacja, no i oczywiście całkiem sporo elektryków. I gdy tak sobie jechałem drogą E6 na północ, w stronę Göteborga, dla zabicia czasu zacząłem się tak powoli zastanawiać nad osobistościami bądź jakimiś zespołami, które znam ze Szwecji i mógłbym tutaj parę słów o nich opowiedzieć. Zespół Sabaton, grupa muzyczna, która powstała w 1999 roku. Muzykę, którą tworzą, jest z pogranicza heavy metalu, a tematyka ich utworów tyczy się trudów wojen, zwłaszcza II światowej. Dla tych, co lubią perkusję oraz gitary elektryczne, zespół warty uwagi. Stellan Skarsgård, szwedzki aktor urodzony w 1951 roku w Göteborgu. W wieku 17 lat zadebiutował na szklanym ekranie w serialu Bombi Beat i ja. Pod koniec lat 80. zaczął pracę w USA i występować w tamtejszych produkcjach. Osobiście kojarzę go z takich filmów jak Polowanie na Czerwony Październik, Król Artur, Piraci z Karaibów, druga i trzecia część, Anioły i Demony oraz Duna. Jest ojcem 8 dzieci, a prywatnie deklaruje się jako ateista. Tim Bergling, szwedzki producent muzyczny oraz DJ znany szerzej jako Avicii. Był uznawany za jednego z najlepszych DJ-ów początku XXI wieku na świecie. Jego hity to m.in. Wake Me Up oraz Hey Brother. Niestety z powodu uzależnienia od alkoholu, leków przeciwbólowych i nieustannego pędu koncertowego jego psychika nie wytrzymała i odebrał sobie życie 20 kwietnia 2018 roku. Miał zaledwie 28 lat. Tak troszkę smętnie się zrobiło, ale uważam, że o takich rzeczach też należy wiedzieć, pamiętać, mieć z tyłu głowy, że nie wiadomo jaka sława, nie wiadomo jakie pieniądze i tak człowieka może coś złamać, coś w nim pęknąć. Także dystans zalecany, trochę pokory i pamiętać, że nikt nie jest nieśmiertelny. Wracając jednak do podróży. Niech was nie zmyli to ujęcie, gdzie teraz widzicie okulary przeciwsłoneczne, a wiadomo, z takimi rzeczami to się kojarzą wakacje, słoneczko i tym podobne, bo właśnie od tego momentu na moją niekorzyść miało się bardzo dużo zmienić. Deszcz. Praktycznie niestety cały czas padało. Jak sobie potem zrobiłem podsumowanie, gdy przyjechałem do domu, to z 30 dni wyprawy tylko przez 7 dni w ogóle nie padało. Natomiast przez resztę czasu albo całymi dniami lało, albo padało przelotnie. Często przez to musiałem zmieniać swoje plany, zwłaszcza związane z jakimiś wypadami w góry albo w bardziej takie, wiecie, przyrodnicze miejsca. Czasami musiałem przesiedzieć w samochodzie, przeczekać pogodę, skrócić jakąś trasę w górach i dlatego tutaj nam się wyjaśnia ten pierwszy człon tego tytułu, czyli Skandynawia, deszcz i niedosyt, ponieważ deszcz dał mi trochę w kość. Teraz powiem o fotoradarach tak troszkę z wyprzedzeniem. Jeżeli chodzi o Norwegię, to tam są znaki, że zbliżacie się do fotoradaru. Tak samo jest w Szwecji. Natomiast w Finlandii jest najgorzej, ponieważ tam nie ma stricte znaków, które informują nas o tym, że zbliżamy się do fotoradaru, tylko że jedziemy drogą oradarowaną, czyli że na tym odcinku są radary, więc tam trzeba być najbardziej wyczulonym i najbardziej ostrożnym, żebyśmy nie mieli przy okazji pamiątkowego zdjęcia z wakacji.
Poprzedni dzień nie należał do zbytnio udanych z powodu tego, że w planach było przejechanie między 900 a 1000 km, a następnie znaleźć sobie jakąś miejscówkę do przespania. Jednak z powodu paru objazdów, z powodu remontów, ale także mocnego załamania pogody, co skutkowało mocnymi opadami i zwalaniem się konarów drzew na drogę. Niestety, żeby znaleźć coś sensownego, przejechałem prawie 1300 km w jeden dzień. Samochód dawał radę, natomiast ja już coraz bardziej byłem wyczerpany. Udało mi się znaleźć miejscówkę w okolicach tamtejszego niedużego kościółka oraz stacji benzynowej. Takie miejsca są dość bezpieczne, są również tam oświetlone, także ja uważam, że warto szukać takich miejsc, jeżeli jedziemy bardziej na dziko i nie chcemy spać po hotelach czy motelach. To, co widzieliście na poprzednich ujęciach oraz teraz, to jest droga Jaeren. Ja akurat z racji tego, że jechałem ze wschodu na zachód, to droga ta zaczyna się od w miarę wąskich, krętych dróg, a raczej krętej szosy, która wije się czasami między skałami. No ja akurat, jak tu widzicie, natrafiłem na remont. Oczywiście nie całej drogi, ale były fragmenty, gdzie ruch był wahadłowy. Natomiast im dalej na zachód, tym ta droga bardziej zaczęła się przeistaczać w taką zwykłą, prawilną szosę przebiegającą przez norweskie miasteczka oraz potem przez drogę, która prowadzi wzdłuż Morza Północnego. Natomiast pierwszy etap podróży kształtował się następująco. Najpierw kierowałem się na Berlin, potem na Hamburg, a następnie na północ w stronę miasta Flensburg, gdzie przekraczałem niemiecko-duńską granicę. Następnie jechałem w stronę Szwecji do miasta Malmö, gdzie przejeżdżałem przez most Öresund, o którym wspominałem wcześniej, potem na północ w kierunku Oslo, chociaż do niego nie dojeżdżałem, potem właśnie dojechałem do drogi Jaren, a na sam koniec kierowałem się kolejny raz na północ w kierunku Kalelin-Klumpen. Wracając jeszcze na chwilę do drogi Jaren. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, oczywiście nie jadąc przez miasteczka, ale już tą główną szosą, było to, że zaczęto czuć taki skandynawski klimat. To znaczy się domy, które miały trawę na dachach, takie kamienne płoty wydzielające działki czy pastwiska, które tutaj teraz widzicie na ujęciu. Naprawdę mega fajnie to wyglądało. Oraz owce. Bardzo dużo owiec, które w późniejszych momentach praktycznie przez całą Norwegię się one przewijały. Jeżeli chodzi o południową część oraz za tą część podbiegunową, nie wliczając Lofotów, bardzo często było te owce. Nie było dnia, żebym parędziesiąt owiec w przeciągu jednej doby nie ominął, nie wyminął, musiał stanąć, żeby je przepuścić. I z powodu takiej dużej ilości, którą widziałem, odniosłem takie wrażenie, że chyba tamtejsze owce, że jest ich tak dużo i mogą się pałętać praktycznie wszędzie, to chyba takie dla Norwegii narodowe dobro. Natomiast co to jest ten cały Kalelin-Klumpen? Jest to klif skalny położony nad jednym z tamtejszych fiordów, jednych z największych fiordów Norwegii, do którego dochodzi się plus minus 90 godzin. Jest to czas przeznaczony razem z odpoczynkami dla osób, które w miarę regularnie chodzą na dłuższe dystanse, czy to po górach, czy po nizinach, czy po wyżynach. Oczywiście z powodu pogody nie doszedłem do tego klifu, ponieważ przez pół dnia przesiedziałem w samochodzie, bo było załamanie pogody, cały czas padało, więc plan zmieniłem na taki, że przez drugą połowę dnia po prostu pochodziłem sobie po tamtejszych okolicach, porobiłem parę ujęć teraz, które tutaj widzicie i następnie przestudiowałem mapę, gdzie mógłbym się wybrać, żeby po prostu nie przesiadywać cały czas w aucie, a żeby jednak coś zobaczyć. Wiecie, akurat miałem zaplanowane, w który dzień co chciałem zobaczyć, więc też
w mocnym stopniu musiałem się trzymać planu, ile mniej więcej przejechać kilometrów, gdzie się udać, gdzie się przespać, żeby ta jednak cała wyprawa miała jakieś tam ręce i nogi. Ale wiadomo, czasami to potrafi życie różne spisać scenariusze. Nie było inaczej również w przypadku i tej wyprawy. Dlatego postanowiłem, że przejadę na drugą stronę fiordu i po prostu pochodzę po tamtejszych okolicach. Jak ino wróciłem do samochodu, zaczęło niestety znowu padać, na szczęście przelotnie, a teraz wyświetli Wam się mapka, gdzie będzie pokazane, po których okolicach chciałem się przejść kolejnego dnia. O, to jest tutaj. Tam, gdzie widzicie napis Kalali, to właśnie były te okolice tamtejszego fiordu, którego chciałem przejść, Kalinkumpen, natomiast strzałka pokazała Wam trasę, którą chciałem przejść. Natomiast nie ma tego złego. Dzięki temu, że zmieniłem swoje plany i chciałem zobaczyć drugą część fiordu, przejechałem się naprawdę fajną, ciekawą, malowniczą drogą. Co prawda niecałe 25 km długości, a ostatnie 10 km było naprawdę ciekawe pod względem widokowym, ale jak będziecie w tamtej okolicy, to naprawdę warto. Bardzo mały ruch, niedużo turystów i można pośmigać po tamtejszych serpentynach. Nie są one nie wiadomo jak ostre, ale popatrzcie sami jaka fajna, równa droga. Nic i no jechać. A, no i oczywiście owieczki też były. Także reasumując, udało mi się zajechać na drugą stronę fiordu, gdzie znalazłem parking pusty, nikogo nie było, nic mnie nie rozpraszało, gdzie mogłem w miarę spokojnie zjeść kolację, ale nie w całkowitym spokoju, bo cały czas przelotnie padało oraz przespałem się i odpocząłem, żeby wyruszyć następnego ranka na kolejną krótką wędrówkę. Tutaj jeszcze kilka słów na temat mojego pojazdu, bo jakby nie patrząc jest to taki, no można powiedzieć mistrz drugiego planu, bo to on w końcu obwiózł mnie po całej Skandynawii bez większych problemów technicznych. Jest to Seat Toledo pierwszej generacji, który był produkowany w latach 1991-1998. Był to pierwszy model Seata skonstruowany w całości razem z grupą Volkswagena. Nie każdy wie, ale na bazie tego samochodu koncern Seata zaczął przygotowywać i budować model o kryptonimie Marathon. Był to samochód na bazie Seata Toledo, który miał być przygotowany do rajdu terenowego Paryż-Dakar, najtrudniejszego rajdu terenowego na świecie. Jednak ostatecznie zarząd zdecydował, że nie będzie inwestował w ten projekt, ponieważ wolał się bardziej skupić na startach w rajdach WRC. Ale w 2024 roku zorganizowany Rally Classic Africa, rajd terenowy, który trwał 6 dni na kontynencie afrykańskim, w którym udział brały samochody produkowane z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Jeden z Seatów Toledo Marathon, które się ostało do naszych czasów, również wziął udział w tej imprezie, a ekipa, która nim jechała, zajęła 17. lokatę. Seat Toledo Marathon pojawił się również na plakacie, który promował tąże imprezę. Także jak widać, ten niepozorny Seat z lat 90. ma w sobie jakieś korzenie DNA związane z długimi dystansami. Poranek był słoneczny, zapowiadało się, że wszystko będzie dobrze, że będzie ok. No niestety tak nie było i to nie z powodu pogody, ale jednak trasy, którą sobie wybrałem. Trasa jak dla mnie nudna, mało punktów widokowych, praktycznie cały czas przez las. Dużo też jeszcze tam było takich mokradeł, błota, no generalnie nie polecam. Także jakiś kilometr czy półtora zawróciłem od celu, do którego chciałem dojść, no bo wiecie, przejechałem tyle kilometrów nie po to, żeby chodzić po lasach, ale żeby podziwiać tamtejsze fiordy. No to śmigaj, gościu.
No i jeszcze przy okazji zrobiłem sobie takie nieduże kuku. Bliznę mam do dzisiaj, także taka pamiątka z Norwegii. Po przestudiowaniu mapy ruszyłem dalej drogą Ryfylke. Bardzo piękna, malownicza droga. No niestety ja kolejny raz nie miałem szczęścia, nie robiłem dużo ujęć, ponieważ praktycznie cały czas padało, więc no mocno średnio bym powiedział. Natomiast jeżeli byście mieli taką okazję, sposobność, że akurat w tym rejonie by nie padało, to naprawdę polecam, żeby przejechać się tą drogą, ponieważ możecie zobaczyć takie widoczki. I tak oto dojechałem do miejscowości Oda. Niedużego miasteczka, którego powierzchnia wychodzi niecałe 3 km² i mieszka tam niecałe 5000 mieszkańców. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to tamtejsze huty, które powstały w drugiej połowie XX wieku. I tutaj właśnie widzicie drogę Ryfylke. Całość ma 260 km długości i są dwie przeprawy promem. Niektóre odcinki są zamknięte zimą, szczegóły oczywiście znajdziecie w opisie filmu oraz link do strony, a ja się przejechałem jej wschodnią częścią. Po spędzeniu poprzedniego całego dnia za kółkiem nastał moment, żeby rozprostować kości. W tym celu udałem się do bardzo popularnego miejsca, tak zwanego Języka Trolla. Jeżeli tam dojedziecie, są 3 miejsca parkingowe. 2 na dole oraz jedno u góry, gdzie teraz wam pokazuję strzałka. Ten parking trzeci na samej górze ma ograniczenia do 30 pojazdów i nie mogą tam wjeżdżać ani kampery, ani motocykliści. Natomiast jest możliwość, że można tam zostawić samochód na 2 dni, jeżeli byśmy chcieli spędzić noc w tamtych okolicach, pod namiotem na przykład. Natomiast warto mieć na uwadze to, że parking ten jest jedynie czynny od czerwca do września. Opłata za ten parking 600 kron norweskich. Nie jest to tania rzecz, ponieważ na polskie złoty to jest około 240 cebulionów, jak to można powiedzieć. Natomiast dzięki temu oszczędzamy 3 godziny w jedną stronę tuptania po asfalcie, czyli w sumie 6 godzin. Jak dla mnie jest to spora oszczędność czasu, lecz pamiętajcie, warto, żeby sobie zrobić rezerwację tak z tydzień albo nawet 2 tygodnie wcześniej, ponieważ jakbyście przyjechali i tak z miejsca wykupili bilet, po prostu może już nie być miejsca, bo tak jak wspomniałem, jest tam jedynie 30 miejsc parkingowych. Link oczywiście w opisie. Natomiast co do samego szlaku, jak dla mnie bardzo przyjemny. Było parę stromych zejść, podejść, natomiast generalnie bardzo dużo po płaskim, po skałach, z dużą ilością punktów widokowych, gdzie się można było zatrzymać i popatrzeć. Na moje nieszczęście była mgła i przelotnie padał śnieg, natomiast wiecie, dzięki temu robił się taki trochę tajemniczy klimat, więc to też miało jak dla mnie swój urok. Wiedziałem, że będzie tam dużo turystów, natomiast zaskoczyło mnie to, że miałem wrażenie, że więcej było tam Azjatów niż samych Europejczyków. Trasa 10 km w jedną stronę, także łącznie 20. Lekkie zmęczenie było, ale zaś bez przesady. Nie spieszyłem się, spokojnie sobie chodziłem i podziwiałem tamtejsze krajobrazy. Zresztą zobaczcie sami.
Gdy dochodziłem do parkingu, zaczepił mnie pewien Anglik. Pogadaliśmy chwilę, co tam, jak tam trasa, trochę nawet o pracy naszej zawodowej, ale potem okazało się, że tak naprawdę szukał pomocy, ponieważ skręcił sobie kostkę i chciał, żeby ktoś go po prostu zwiózł na dół na parking P2. Nie robiłem oczywiście żadnego problemu, a on w podzięce dał mi batona. Było to bardzo miłe. Potem chwilę odpocząłem i ruszyłem dalej. Gdzie? Przy okazji także przejechałem się drogą Hardanger, jej częścią, nie całą drogą, ponieważ i tak nie miałem tego w planach, żeby przejechać całą trasę, tylko jej część. No bo wiecie, nie chodzi o to, żeby wszystko naraz przejechać, zwiedzić, tylko trzeba sobie, jak to mówią, dawkować po trochu. Także kierowałem się w stronę miasta Granvin, a dzięki temu, że nie padało i było ciepło, to w końcu jak na porządnego człowieka przystało, mogłem zjeść kolację przy blasku zachodzącego słońca. Kolejną miejscową do zobaczenia, a raczej tym razem do przejechania, był tunel Laerdal. Jest on najdłuższym tunelem drogowym na świecie. Tunel ma 24,5 km długości. Budowano go przez 5 lat w latach 1995-2000. Budowa pochłonęła $113 milionów, oczywiście na tamte czasy, a dziennie przejeżdża tym tunelem około 2000 samochodów. I w ten oto sposób dotarłem do drogi Sognefiele, której długość wynosi 108 km, a jej najwyższy punkt znajduje się na wysokości 1434 metrów nad poziomem morza. Po drodze jest bardzo dużo parkingów oraz zajazdów, gdzie możemy się zatrzymać, odpocząć i ponapawać norweską naturą. Natomiast warto mieć na uwadze, że środkowy odcinek tejże trasy jest zamykany w okresie zimowym, najczęściej od końca listopada do końca kwietnia. Z racji tego, że pogoda była jaka była, no to były plusy i minusy. Plusy były takie, że ruch był naprawdę znikomy i fajnie się pod tym względem jechało, natomiast minusy były takie, że można było się tylko zatrzymać w niższych partiach tej szosy, ponieważ tam nie padało, natomiast w tych wyższych padał marznący deszcz ze śniegiem. Jeżeli będziecie w okolicy, a zaświeci Wam się rezerwa, to zalecam, żebyście zajechali na stację benzynową w miejscowości Fortun. Jest to jedyna stacja na tej trasie, także warto mieć taką informację z tyłu głowy. Ja tak też uczyniłem, to znaczy się zalałem furę paliwem po sam korek, a następnie wróciłem na drogę Sognefiele w celu poszukania sobie noclegu w okolicy Galdhøpiggen, czyli najwyższej góry Norwegii, której wysokość wynosi 2468 metrów. Tak jak wspomniałem, nie było w planach, żeby na nią wejść, ale były plany, żeby pochodzić po tamtejszych okolicach. To, co tu teraz widzicie, jest to droga, która prowadzi na parking, który jest usytuowany najbliższej, najwyższej góry w Norwegii. Szlaban był otwarty, więc pojechałem. Natomiast gdy zobaczyłem, że z wierzchu na drodze jest śnieg, natomiast pod nim jest zamarznięty lód, postanowiłem, że zawrócę, bo to nie jest dobry pomysł jechać w takich warunkach, a tym bardziej, żeby jeszcze nie wiadomo gdzie się wspinać. Tym bardziej, że poza mną nikogo tam nie było. Od razu też uspokoję, miałem opony wielosezonowe.
Jak widzicie na załączonym obrazku, w niższych partiach nie było praktycznie w ogóle śniegu, a było wręcz zielono. O, owieczki. Także na szybko, z racji tego, że nie miałem żadnego planu B, postanowiłem, że przejadę się jeszcze raz drogą Songnefiele. I to jak dla mnie był strzał w dziesiątkę, ponieważ tego dnia pogoda była o wiele lepsza niż dzień wcześniej. Nie padało, a i słońce chciało się przebić przez chmury. Także po przejechaniu się jeszcze raz tą jakże piękną drogą, co zresztą widzieliście przed chwilą na ujęciach od innych też twórców, postanowiłem, że zatrzymam się na jednym z tamtejszych parkingów i pochodzę sobie, w cudzysłowie oczywiście, po przedmieściach parku Jotunheimen. Postanowiłem się przejść ścieżką, którą tutaj wam teraz zaznacza strzałka, do powyższego tego malutkiego jeziora. Niestety z powodu zalegającego śniegu zawróciłem w tym miejscu, gdzie wyskakuje teraz kółeczko i poszedłem jeszcze w zupełnie innym kierunku. Tym szlakiem, gdzie teraz pokazuje wam się strzałka. Plan był taki, żeby dojść do tego dużego, takiego turkusowego jeziora, które jest po prawej stronie ekranu, natomiast z powodu tego, że pogoda zaczęła być coraz bardziej niepewna, postanowiłem zawrócić w miejscu tego zakrętu, gdzie teraz widzicie. I potem, gdy już wracałem do samochodu, stwierdziłem, że to był dobry ruch, ponieważ z każdą godziną wiatr był coraz silniejszy. Dla mnie ten dzień był taki bardziej relaksujący, bym powiedział, żeby po prostu zmienić pozycję z siedzącej na stojącą, no bo ileż można też przesiadywać w samochodzie, no nie da się cały czas. Natomiast jeśli chodzi o te same szlaki, które ja przeszedłem, fajne, przyjemne, nie są jakoś mega trudne, wymagające, bardzo fajnie nadają się na spacery bądź dłuższe takie relaksacyjne wędrówki, także nawet jak ktoś by chciał się tam wybrać z dzieciakami, to jak najbardziej polecam. Oczywiście w te niższe partie, bo w te wyższe, no to już wiadomo, trzeba być lepiej do tego przygotowanym, jeśli chodzi też o sam sprzęt. Teraz zalecane jest mieć już jakieś doświadczenie związane z chodzeniem po górach. Plusem na pewno jest to, że przynajmniej jak dla mnie, było tam bardzo mało turystów. No i o samym parku Jotunheimen słów kilka myślę, żeby się przydało powiedzieć. Jest to park narodowy, który został założony w 1980 roku, a jego powierzchnia wynosi około 1150 km². Na jego terenie jest ponad 22 tysięczników, gdzie najwyższym szczytem jest właśnie Kalthoppingen.
Jest tam wiele jezior oraz lodowców, a największy z nich ma prawie 500 km² powierzchni. Jeżeli będziecie mieli szczęście, możecie tam zobaczyć takie zwierzęta jak łoś, lis polarny czy nawet renifery. Po dotarciu na parking i przejechaniu parudziesięciu kilometrów oraz zjedzenia pełnowartościowego posiłku składającego się z chleba, ogórków kiszonych oraz kabanosów, jak w końcu na prawdziwego podróżnika przystało, ruszyłem dalej, oczywiście na północ, by kolejnego dnia zajechać do miejsc, gdzie znajdują się jedne z najpiękniejszych tras widokowych w Norwegii. A propos Norwegii, wiedzieliście o tym, że narciarstwo prawdopodobnie tam zostało wynalezione? Za ojca uważa się gościa o imieniu Sondre Norheimen, który żył w Norwegii w XIX wieku. Natomiast starożytne rzeźby sugerują, że ludzie prawdopodobnie do poruszania się po tamtejszych górach używali nart już prawie 4000 lat temu. Kolejny dzień zaczął się dla mnie od licznych objazdów oraz stania w korkach z powodu remontów dróg, osuwisk błotnych oraz z powodu prac konserwacyjnych w tamtejszych tunelach. I z tego też właśnie powodu na miejsce, do którego chciałem dojechać, a mianowicie była to droga Trolla, dojechałem około 1,5 godziny później niż sobie to wyliczyłem i zaplanowałem. Jednak jak potem sobie to wszystko przeanalizowałem, jak już przejechałem tą drogę, że ktoś chyba nade mną jednak czuwał, ponieważ gdy dojeżdżałem do drogi Trolla, oczywiście musiało znowu padać, natomiast w tym najbardziej spektakularnym miejscu, gdzie jest te słynne 11 serpentyn, na moje szczęście tam nie padało. I akurat jak wyjeżdżałem na początek tej drogi Trolla, ja akurat jechałem z południa na północ, żeby tam się posilić i chwilę sobie odpocząć, zaczepiło mnie starsze małżeństwo z Holandii, która powiedziała mi, że już od 6 tygodni jeżdżą po Skandynawii i mają taki sam problem jak ja. To znaczy się, gdzie by nie pojechali, gdzie by się nie zatrzymali, tam po paru godzinach pada i jest mgliście. Jakby ich te chmury i ten deszcz prześladowały. I ja czasami też również miałem takie wrażenie, że po prostu jadę gdzieś, jest fajnie słonecznie, potem się parę godzin prześpię i budzę się, jest mgła, szaro i pada deszcz. Jakbym cały czas przed tym deszczem uciekał, takie miałem wrażenie. Oczywiście małżeństwo z Holandii woziło się po Skandynawii kamperem i zresztą jak tak jeździłem po tej Skandynawii, zwłaszcza w Norwegii, to miałem takie wrażenie, że kampery to taki sport narodowy, bo wiecie, szopa może się walić, ale kamper koło chałupy ma stać. Oni się akurat już kierowali do domu i jechali w stronę Oslo, ja natomiast na północ, więc życzyliśmy sobie wszystkiego dobrego i każdy pojechał w swoją stronę. Sama w sobie droga Trolla ma niecałe 105 km długości, a w czasie jej przejazdu będziecie musieli pokonać jedną przeprawę promem, która plus minus trwa 15 minut. Na promie możecie sobie kupić jakieś tam przekąski albo piciu
jakby kogoś suszyło. Natomiast jeżeli będziecie się zbliżać do tych słynnych 11 serpentyn, to w tamtej okolicy jest postawiony punkt, a raczej taras widokowy, który został tam wybudowany w 2012 roku. Na miejscu jest również toaleta za darmo. No w Polsce raczej to by nie przyszło przy takiej atrakcji turystycznej. Oraz sklep, gdzie możecie kupić niezliczoną ilość pamiątek. Najwięcej oczywiście jest troli, ale są też koszulki, spodnie, kubki, młoty Tora oraz magnesy na lodówkę. Nie zabrakło również znaków z karykaturą trola. Droga trola oficjalnie została otwarta w 1936 roku, a konkretnie 31 lipca przez króla Haakona VII. Wodospad, który się tam znajduje, nazywa się Stigfossen i jego spad wynosi około 320 metrów. Droga ma plus minus 9-10% nachylenia, natomiast w 2012 roku przeprowadzono tutaj remont nawierzchni. Natomiast teraz na chwilę zamilknę, byśmy mogli jeszcze raz wspólnie przejechać się jakże tą śliczną drogą. Dosłownie parę chwil po tym, jak przejechałem się drogą trola, zaczęło po prostu lać, jak widzicie na załączonym obrazku. Na moje szczęście padało wtedy, kiedy jechałem, by dojechać do drogi atlantyckiej i miałem po prostu farta, ponieważ tam nie było ani grama deszczu. Droga atlantycka została oficjalnie otwarta w lipcu 1989 roku. Budowa tejże szosy nie była łatwa, ponieważ podczas prac tamtejszy rejon nawiedziło aż 12 huraganów,
Koszt tej budowy wyniósł około 122 miliony koron norweskich, a z ciekawostek mogę dodać, że w 2009 roku miejsce to odwiedziło ponad 250 000 turystów. Droga ma 36 km długości, a najciekawszy jej fragment składa się z 7 pięknie wijących się mostów, które łączą tamtejsze wysepki. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda. Gdy przejechałem tę drogę, to następnego dnia zastanawiałem się, skąd ta nazwa. Przecież z zachodu Norwegia graniczy z Morzem Norweskim, od południa z Morzem Północnym, a Ocean Atlantycki jest daleko. Więc skąd ta nazwa? Nie wiem. Szukałem na stronach polskojęzycznych i angielskojęzycznych. Niestety nie udało mi się znaleźć, skąd nazwa Droga Atlantycka. Jeśli ktoś z Was wie, może się podzielić w komentarzu. A właśnie, bo już paręnaście dni jesteśmy w tej Norwegii, a ja tutaj nie powiedziałem o osobach, które mi się z tym krajem kojarzą. Tak na szybko to Kygo, norweski producent muzyczny, DJ oraz remixer, który urodził się w Singapurze. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął już w wieku 6 lat, ucząc się gry na fortepianie. Jednak gdy usłyszał utwory Avicii'ego w wieku 15 lat, postanowił pójść w remiksowanie i tworzenie własnych utworów. Gatunki, w których tworzy to głównie EDM, Tropical House i Deep House. Na ten moment ma wydanych 5 albumów. Kolejny gościu to Alan Walker, również DJ i producent muzyczny urodzony w Anglii. Pierwsze swoje single zaczął wydawać w 2012 roku, jednak międzynarodową sławę przyniósł mu utwór pod tytułem Faded. Obecnie ma 28 lat, jego idolem muzycznym jest DJ Tiesto, a ulubionym kolorem jest niebieski. Jego charakterystycznym znakiem rozpoznawczym jest zakładanie kominiarki podczas koncertu. Na początku zakładał ją po to, żeby zachować anonimowość i nie być rozpoznawalnym, jednak z czasem i tak zaczął pokazywać swoją twarz, a teraz czy to w teledyskach, czy na koncertach zakłada kominiarkę po to, żeby nawiązywać do swojego pierwotnego wizerunku. Ale to ostatnie to akurat już moja interpretacja. Po przespaniu się w miejscowości niedaleko Oppdal postanowiłem jechać oczywiście dalej na północ szosą E6. Ciekawostka. Wiedzieliście o tym, że w Norwegii jest takie miasto jak Donbas? Przez M, nie przez N, bo Donbas to jest region na Ukrainie, natomiast Donbas w Norwegii jest to nieduże miasteczko, które jest zamieszkiwane przez około 1200 mieszkańców. Ten dzień spędziłem za kółkiem. Cały dzień. Oczywiście na przerwę na siku, na jedzenie i na zatankowanie samochodu. Przejechałem prawie 1000 km, ponieważ moim celem było przejechanie tego najwęższego pasma Norwegii, jak sobie spojrzycie na mapę, i przedostanie się za koło podbiegunowe. Droga bardzo przyjemna. Oczywiście musiało popadać, czasami mocno, natomiast summa summarum jechało się bardzo przyjemnie, nie było aż takiego strasznie dużego ruchu, co prawda trochę stania w korkach, bo dużo remontów dróg na tamtejszych odcinkach, ale jechało się naprawdę gładko, przyjemnie i im dalej na północ ten ruch był coraz mniejszy. A teraz to, co tutaj widzicie, to teren, przez który przebiega tak zwany krąg polarny. A na tym ujęciu sklep z pamiątkami. Ja akurat tam nie przejeżdżałem,
Podejrzewam, że były tam na pewno wysokie ceny, a wiadomo, mój wyjazd to był wyjazd budżetowy, także miałem trochę inne wydatki z tyłu głowy, ale jakby ktoś chciał, to można tam sobie jak najbardziej podjechać. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że podczas jazdy nagle, tak nie wiem, na odległości 500-600 metrów las ucina się i wjeżdżamy w taką tundrę. Jedziemy z takim krajobrazem przez parę kilometrów i następnie znowu jest las. Dzień jak najbardziej zaliczony, banan na ustach pod wpływem przejechania paruset kilometrów po norweskich drogach bez problemu i dotarcie bezpiecznie do kolejnego miejsca, którym jest Park Narodowy Rago. Rezerwat ten został utworzony w 1971 roku, a jego powierzchnia to 171 km². W 2002 roku został wpisany na listę informacyjną UNESCO. W przypadku roślin najwięcej tutaj spotkacie brzóz oraz sosen. Od wschodu Park Rago graniczy ze Szwecją, jest on jednym z najrzadziej odwiedzanych parków narodowych w Norwegii. Przez co turystów jest tu naprawdę niewiele. Według fotografów jest to również doskonałe miejsce do obserwacji zorzy polarnych. Po przespaniu się niedaleko wejścia na szlak w tak zwaną białą noc, ponieważ za kołem podbiegunowym tam słońce w czerwcu nie zachodzi, zaparkowałem samochód na tamtejszym parkingu, który jest naprawdę nieduży i może się tam zmieścić maksymalnie 8 samochodów. Natomiast jak ktoś tam stanie kamperem, no to wiadomo, miejsc jest o wiele mniej. Jeżeli chodzi o sam szlak, z początku on prowadzi przez lasy, mokradła, a następnie idziemy skałami, dochodząc do wodospadu. Ten biały taki kleks, który tutaj teraz widzicie, to jest właśnie ten wodospad, do którego szedłem. Nie będę wymawiał jego nazwy, ponieważ ona jest bardzo długa i na pewno bym popełnił jakiś błąd. Jeżeli chodzi o sam szlak, jest on oznaczony kamieniami, niektóre z nich są pomalowane na czerwono. Natomiast teraz widzicie na mapie, gdzie jest usytuowany ten park. Tak jak wspomniałem wcześniej, graniczy on od wschodu ze Szwecją, a na północ rzut beretem znajdują się Lofoty. Podczas chodzenia po tym szlaku będziecie mieli przyjemność przejść się po takiej drabince prowizorycznej oraz też paręset metrów będzie taki odcinek, gdzie będziecie chodzić po tamtejszych ostro wystających z ziemi skałach. Zalecam wziąć albo kijki trekkingowe, albo rękawiczki. Ja wybrałem te drugie i wskazówka ode mnie na koniec. Róbcie mniejsze kroki niż większe, jeżeli jest taka sposobność. Ja akurat zrobiłem niestety na odwrót i pękły mi wtedy portasy w rozkroku. Ale byłem na szczęście ubezpieczony, ponieważ drugą parę miałem w aucie. Także podsumowując, ten jakże piękny, słoneczny dzień. Wstępnie miałem jeszcze w planach pójść kilometr albo dwa za ten wodospad, o którym wam opowiadałem, dalej tym szlakiem, natomiast z racji tego, że to był de facto pierwszy w pełni słoneczny dzień z małym zachmurzeniem i nic nie zapowiadało na opady, postanowiłem, że chcę zażyć kąpieli słonecznej i po prostu przez 1,5 godziny siedziałem w towarzystwie
tego wodospadu. Tam też zaczepił mnie pewien Austriak, który od miesiąca zwiedzał Norwegię. Poopowiadał mi trochę o Lofotach, bo się mnie pytał, gdzie będę jechał. Wróciłem na parking, gdzie też sobie odpocząłem, na spokojnie zjadłem i pojechałem w stronę granicy norwesko-szwedzkiej. Dobra, jeszcze zdjęcie muszę zrobić. Kolejny dzionek i jesteśmy w Szwecji. Żeby sobie umylić tę podróż, opowiem Wam o paru ciekawostkach o tymże kraju. W Szwecji istnieje prawo, które pozwala nam przespać się w namiocie w dowolnym miejscu, gdzie jesteśmy, nawet na terenie prywatnym, pod warunkiem, że nie przekroczymy 24 godzin. W Szwecji praktycznie nie używa się firanek. Zamiast tego na parapetach stawia się różnego rodzaju kwiatki, ozdóbki. W ten sposób pokazuje się, że my jako domownicy nie mamy nic do ukrycia, natomiast patrzenie przez okno do kogoś do domu uważa się w Szwecji za bardzo duży nietakt. Jeżeli szwedzka rodzina chce sobie zmienić kolor swojej chałupy, to nie jest niestety to takie hop-siup, ponieważ po pierwsze musi dostać na to pozwolenie, a po drugie jeszcze osoba, która chce wykonać takie malowanie, musi posiadać licencję malarską. W Szwecji, ale także i w Norwegii istnieje takie pojęcie jak mila skandynawska. Ma ona odpowiednik 10 km. Oficjalnie nie jest ona nigdzie praktykowana, raczej w mowie potocznej i w ogłoszeniach, np. na portalach, gdzie umieszcza się aukcje związane ze sprzedażą samochodów. Czyli jak będzie na przykład auto używane z przebiegiem 30 000 km, to pamiętajcie, żeby sobie dodać zawsze 1 0. I jak dla mnie najbardziej interesująca ciekawostka, otóż Szwecja ma tak dobrze zorganizowany recykling, że praktycznie nie ma tam odpadów i żeby utrzymać tamtejsze spalarnie oraz żeby nie wysyłać ludzi czy to na przymusowe urlopy bądź też zwolnienia, specjalnie z Norwegii co roku ściąga do siebie kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów. No i oczywiście musiało po południu zacząć padać, no bo by nie mogło być inaczej, ale i tak wolałem, żeby się rozpadało teraz i wypadało, a żeby nie padało mi podczas pobytu w jednym z tamtejszych parków narodowych, do którego właśnie jechałem. A był to Park Narodowy Rago, o którym trochę więcej powiem za chwilę. Ale pokrótce opowiem Wam jeszcze o wynalazkach. Wiedzieliście o tym, że w Szwecji wynaleziono 3-punktowe pasy bezpieczeństwa? Uczynił to gość o imieniu Nilsson Bochlin, który był inżynierem do spraw bezpieczeństwa w Volvo. Alfred Nobel wynalazł dynamit, Andreas Celsius wynalazł, albo raczej stworzył skalę Celsjusza. Tutaj także powstał chodzik rehabilitacyjny stworzony przez Szwedkę Einon Wifalk, którego nie opatentowała, ponieważ wychodziła z założenia, że chciała, żeby jej wynalazek pomógł jak najwięcej schorowanym osobom. Johann Peter Johansson wynalazł klucz nastawny, inaczej zwany kluczem szwedzkim, a także w Szwecji wynaleziono rozrusznik serca, czy też aplikację Spotify. Teraz wyświetli Wam się mapa oraz przebieg trasy, skrótowo oczywiście jak przebiegał, zaczynając od języka trolla, potem kierowałem się na trasę atlantycką, następnie jechałem w kierunku Trondheim, kolejno przejeżdżałem koło podbiegunowe i kierowałem się na Park Narodowy Rago, a na samym końcu udałem się do Parku Narodowego Sarek w Szwecji. Im dalej jechałem w głąb Szwecji, tym coraz bardziej odczuwałem taką jakby pustkę spowodowaną tym, że zdarzały się momenty, że potrafiłem jechać przez 20 bądź nawet 30 minut i nikogo nie wymijałem, żadnego kierowcy, nie widziałem żadnego człowieka, żadnej chałupy, a o mieście czy miasteczku to już nawet nie wspominając. Zrobiło to też na mnie takie pozytywne wrażenie, bo pierwszy raz miałem do czynienia z takimi otwartymi i zalesionymi przestrzeniami, jednocześnie
nie spotykając żadnych ludzi, a jadąc publiczną drogą przez parędziesiąt kilometrów i to w dzień. I tak oto, mili Państwo, dotarłem do najbliższego parkingu, który jest usytuowany przy Dolinie Rapadalen. Na miejscu jest tablica informacyjna razem z miejscami oraz współrzędnymi geograficznymi poszczególnych lokacji. Zrobić sobie zdjęcie, zapisać na kartce w razie nie wiadomo jakiejś akcji. Lepiej mieć coś takiego przy sobie. Na miejscu jest także mapka z lokalizacją, gdzie się obecnie znajdujemy oraz tablica informacyjna, jak postępować, gdy spotkamy na swojej drodze dzikie renifery. Natomiast co do samego rezerwatu. Jego powierzchnia wynosi niecałe 2000 km², a na jego terenie występuje 100 lodowców. Od zachodu graniczy on z Norwegią i podobno to właśnie tutaj, jeśli chodzi o Skandynawię, mieszkają największe łosie. Park ten powstał w 1909 roku, co czyni go najstarszym parkiem narodowym Europy i drugim na świecie. Przed nim był tylko Park Narodowy Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. No dobrze, a jak się szłować, panie? Otóż powiem wam, nie było lekko, najgorzej było na początku i na końcu. Jak przed chwilą zdążyliście zauważyć, szlak zaczyna się od przejścia przez most i następnie cały czas lasem. To był najgorszy odcinek, tyle ile było tam komarów to jeszcze w życiu nie widziałem. W pewnym momencie zdecydowałem się nawet ubrać kurtkę przeciwdeszczową, żeby mnie komary nie gryzły po rękach, a i tak próbowały mi wlecieć za kaptur i gryźć mnie po uszach, wlatywać do nosa, do uszu, dosłownie wszędzie. Wiedziałem, że będzie tam tyle komarów, bo trochę sobie poczytałem, ale nie wiedziałem, że aż tyle. Moja porada: kupcie sobie kapelusz z taką rozkładaną moskitierą na twarz, na pewno wam się przyda. Pierwszy przystanek był przy tym jeziorze, który teraz tutaj widzicie na tej animacji i następnie szłem dalej w kierunku Aktse. Aktse, tam nie ma żadnego schroniska, to jest zbiór paru takich domków oraz jakiś tam działa sobie sklepik ubogi, ale to bardziej w okresie wakacyjnym. Tutaj nam się trasa kończy, więc trzeba już zobaczyć sobie na zdjęcia satelitarne, jak dalej przebiega trasa, więc jak sobie popatrzycie na mapę, teraz tutaj przybliżę. I ja kierowałem się dalej w stronę, jakby popatrzeć na mapę Norwegii, ponieważ chciałem dojść do szczytu Skjerfe, którego wysokość wynosi 1179 metrów nad poziomem morza. To właśnie stamtąd robiłem ujęcia na Dolinę Rapadalen, a szlak, który do niego prowadzi, wyświetlają was teraz te strzałki. Ostatni etap idzie się takimi piargowiskami, gdzie są skały, natomiast śmiało można powiedzieć, że 2/3 drogi szlaku to prowadzą przez lasy. Szlak nie jest wymagający, jeżeli chodzi o technicznie, natomiast jest dość długi, ponieważ wynosi 23 km. Gdy będziecie dochodzić do tamtejszego jeziora, w końcu natkniecie się na łódki oraz taką oto zieloną skrzynkę, gdzie będzie lornetka oraz miejsce na krótkofalówkę. A po co to wszystko? A po to, że w sezonie wakacyjnym od 1 lipca do 31 sierpnia, przynajmniej taka była informacja na tamtejszej kartce z datą 2023, można skontaktować się z osobą z Aktse, żeby ktoś po nas stamtąd przypłynął. Lornetka jest po to, żeby wypatrywać kogoś, czy faktycznie ktoś do nas płynie,
Płatność oczywiście tylko gotówką, ale raczej to jest logiczne i normalne w tego typu miejscach i można się dostać albo do Aksce, albo do Parku Narodowego Sarek. Tutaj jeszcze parę szybkich ujęć ze szlaku. No niestety komary nie dawały mi żyć, także zrobiłem to tak na szybko, kierując się na szczyt Skierfe. Natomiast gdy tam doszedłem, to powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy nie widziałem tak pięknej doliny. Spójrzcie sami, czyż nie jest ona przepiękna? Po spędzeniu około godziny czasu na szczycie, ale gdybym mógł, to bym tam na pewno jeszcze dłużej posiedział i ponapawał się tamtejszymi widokami. Zeszłem w niższą partię, by coś zjeść i rozłożyć namiot. Powód, dla którego wcześniej zwinąłem się ze szczytu niż planowałem, była pogoda, bo jakżeby inaczej, ponieważ zaczęły nachodzić na niebo coraz gęstsze i ciemniejsze chmury oraz zaczął wiać coraz silniejszy wiatr, a dobrze było sobie jeszcze coś szamnąć przed spaniem. Zjadłem coś koło 20, położyłem się spać chwilę przed 21 i minął jakiś kwadrans, gdy zacząłem słyszeć pierwsze krople uderzające o namiot. Także był to dobry ruch z mojej strony, że się zawinąłem stamtąd wcześniej. Poranek był piękny, naprawdę piękny. Słoneczko dawało, grzało tak, że namiot tam w moment wysechł, więc praktycznie gdy wstałem i się przebrałem, a raczej poubierałem, od razu mogłem składać namiot, popakować sobie wszystko na spokojnie, nie spieszyć się, bo w ogóle praktycznie nie wiało, więc pogoda naprawdę zachęcała do tego, żeby tam jeszcze chwilę posiedzieć i ponapawać się tamtejszymi widokami na góry i dolinę, więc postanowiłem, że przejdę się jeszcze te 20 minut w jedną stronę, żeby dojść jeszcze raz na ten szczyt Skierfe, żeby spojrzeć sobie jeszcze raz na tą piękną dolinę. Ona się różni kolorystycznie w takim pełnym słońcu niż to, co było wczoraj przy takim zachmurzonym niebie, ale wyobraźcie sobie, jaka ta dolina musi być piękna na przykład w porze jesiennej, przy zachodzie słońca, gdy jeszcze tamtejsza roślinność zaczyna mieć złoto, brązowo, pomarańczowo-czerwone barwy. Nie mówię, że nie. Może kiedyś, jak będzie sposobność, to bym się wybrał o takiej porze. Jeszcze parę słów na temat szlaku. Jeżeli chodzi o szlak prowadzący przez las, nie ma problemu z nawigacją. Jeżeli chodzi o szlak prowadzący po tamtejszych kamiennych piargowiskach, można się zgubić, zdezorientować, dlatego szukajcie kamiennych kopczyków, kierujcie się nimi i stawiajcie kamyczki dla przyszłych wędrowców. Z powodu tego, że musiałem wziąć jedzenie na 2 dni, plus sprzęt do nagrywania, aparat do fotografowania razem ze statywem oraz namiot, nie byłem w stanie wziąć ze sobą tyle wody, by mi starczyło na 2 dni. Dlatego do pustej butelki wziąłem sobie wody z tamtejszych ujść wody, która zapewne jest z lodowców, i wziąłem ze sobą tabletki do uzdatniania wody. Niektórzy mówią, że nie potrzeba, natomiast ja wolałem nie ryzykować. I to nie dlatego, że tamta woda była brudna czy coś, albo że w ogóle woda górska jest brudna, tylko bardziej chodzi o, wiecie, o takie mikrożyjątka, które nawet nie jesteście w stanie zobaczyć
gołym okiem i potem wam po prostu może coś zaszkodzić. Mnie nic nie było, było ok, wypiłem 3 litry takiej wody, jedynie trochę smak się zmienił, bardziej była taka w smaku przypominająca wodę destylowaną, ale była mokra, zaspokajało pragnienie, także spełniała swoją funkcję. Jeszcze parę szybkich ujęć ze szlaku, jak wracałem na parking. Tutaj już nie zakładałem kurtki przed komarami, bo już tak się ze mnie lało, że nie dałbym rady. Także tyle komarów, ile mnie pociachało na tamtym leśnym odcinku, to jeszcze tyle w życiu ukąszeń, czy to na rękach, czy nawet na twarzy, to nigdy nie miałem. Także zapewne utkwi mi to do końca życia, ale widok Doliny Rapadalen również do końca życia zostanie mi w pamięci. I co mnie zaskoczyło, gdy doszedłem do parkingu? Otóż tam spotkałem Polaków. Nie spodziewałem się tego wszędzie, ale nie tam, a jednak, jaki to świat czasami potrafi być mały. Jeżeli oglądacie, to was pozdrawiam. Pogadaliśmy sobie dobrą godzinę, oni też mnie pytali, jak szłem, co spotkałem i tym podobne, ponieważ oni już wcześniej byli w Parku Narodowym Sarek, lecz szli do niego od zupełnie innej strony, więc to też dla nich było takie pierwsze przeżycie, pójść tym szlakiem. Oni sobie akurat zaplanowali, że pobędą sobie tam tydzień czasu, a jeżeli pogoda na to pozwoli, to i spędzą tam 10 dni. Ich takim marzeniem było spotkać tam rosomaka tundrowego. Mam nadzieję, chłopaki, że wam się udało. Oczywiście życzyliśmy sobie wszystkiego dobrego, przyczepności, szerokości, stabilności i ja pojechałem dalej, kierując się w stronę Norwegii. Szybkę szczołową trzeba sobie czyścić. Jak pada, to wiadomo, że nie, ale jak jest sucho, no to naprawdę dużo lata tam owadów. W Norwegii najmniej, w Szwecji tak średnio, natomiast najwięcej to było w Finlandii. Jak nie padało, to i musiałem 2 razy dziennie czyścić sobie szybę czołową, ponieważ płyn do spryskiwaczy i wycieraczki nie dawały sobie z tym rady. Także taka moja rada. Ja akurat byłem na to przygotowany, bo już sobie przeczytałem o tym wcześniej. Zabierzcie ze sobą dużo chusteczek oraz płyn do czyszczenia szyb. I jeszcze jedna ważna rzecz, bo bym zapomniał. Im coraz bliżej będziecie szczytu Skierfe, tym będzie coraz słabszy zasięg, jeśli chodzi o telefon. Ja straciłem zasięg 2 godziny przed wejściem na szczyt, także dobrze jest mieć to z tyłu głowy i poinformować kogoś, czy to z rodziny, czy osoby, która będzie czekała na was w parkingu, gdzie się znajdujecie, zanim kompletnie stracicie zasięg. I witam w Norwegii, w miejscowości Narvik, gdzie rozegrała się słynna bitwa. Tutaj miałem pierwszą i na szczęście jedyną usterkę z samochodem, a mianowicie podczas kręcenia zapłonem cały czas świeciła mi się kontrolka akumulatora. Na moje szczęście po szybkiej weryfikacji jakże trafnej wystarczyło wykręcić klemy, przeczyścić je, ponieważ tam naszło takiego trochę syfu oraz czarnego nalotu, założyć i zakręcić. Od razu mówię, nie dałem smaru, bo nie miałem i nie przewidziałem, że coś takiego może się wydarzyć, ale nałożyłem, gdy wróciłem do Polski. Także po wyeliminowaniu usterki ruszyłem dalej na zachód, by wjechać jakże na ten sławny cypel, który się zwie Lofoty. Powierzchnia Lofotów wynosi 1230 km², mieszka tam około 25 000 mieszkańców i składa się z 7 wysp. Natomiast gdy spojrzycie sobie na mapę, to ten cały cypel nie należy do Lofotów, a taka jakby jego końcówka. Natomiast ja zmierzałem w kierunku miejscowości 100, co jest takim trochę, można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, przedsionkiem Lofotów. Natomiast jeśli chodzi o sam nocleg, to miałem wykupione 2 noce w miejscowości Valberg. Ośrodek, w którym nocowałem, jak najbardziej polecam, a link do niego znajdziecie oczywiście w opisie.
Ten dzień rozpocząłem od wędrówki po górach w okolicy miejscowości 100. Zacząłem iść, tak jak tutaj pokazuje nasz Voyager, swoim paluchem. Po tamtejszych lasach następnie teren zamieniał się na bardziej taki skalisty, skamienisty. W pewnym momencie były tam również łańcuchy, także trzeba było być ostrożnie. Akurat tam było dość strome podejście. Natomiast potem, jak już się wychodziło na tamtejsze szczyty tych gór, to już zaczynało być coraz bardziej płasko, przyjemnie i widok po prostu na tamtejsze góry, szczyty. Potem jak w pewnym momencie dochodziliście, to był widok na miejscowość 100. Tutaj właśnie widzieliście, jak jest oznaczony szlak taką czerwoną literką T. Przynajmniej ja to tak odczytywałem, a następnie można było wracać wzdłuż wybrzeża, co ja tak właśnie uczyniłem. Ale zaraz przebieg tej trasy zobaczycie sobie na mapce, która Wam się wyświetli. No więc, teraz tutaj przybliżę mapkę i widzicie teraz literkę P, tam jest parking, można sobie zaparkować. Parking jest darmowy, ale mały, zmieścicie tam może z 8-10 samochodów i to by było na tyle. I potem kierowałem się na północ wzdłuż tych dwóch jezior, które tutaj widzicie. Następnie dochodzi się do rozstaju dróg i ja poszedłem na południowy wschód. Następnie odbijałem na północ i po drodze miałem tamtejsze szczyty, które były przy tym szlaku, którym szedłem. Następnie dochodziłem do miejscowości właśnie 100, potem szedłem na zachód, a potem wzdłuż wybrzeża wracałem na południe. I potem przechodzimy koło jednego jeziorka, dochodzimy do znanego nam miejsca rozstaju dróg. Jeżeli pójdziemy na zachód, to dojdziemy do miejscowości Nyksund, a jak na północ, to dojdziemy do parkingu. Szlak, jak dla mnie, naprawdę fajny i godny polecenia. Pierwsze, bardzo mało turystów. Ja w ciągu całego dnia minąłem 2 małżeństwa, także w sumie 4 osoby i to było na tyle. Drugie, szlak na cały dzień, ale jakże fajnie urozmaicony. Idzie się lasami, potem skałami, wierzchołkami tamtejszego pasma górskiego, potem się schodzi do małej mieściny, następnie idzie się wzdłuż wybrzeża, można też pójść sobie przez chwilę po plaży. Jeżeli pogoda nie jest straszna i temperatura, to można się tam pokąpać. Jak się idzie wzdłuż wybrzeża, to oczywiście Jasgod Mew, ma to swój urok, także każdemu polecam ten szlak. Ten szlak nie jest do zdobywania jakichś szczytów, ale bardziej do podnapawania się tamtejszymi panoramami. Według przewodnika przejście tym szlakiem zajmuje około 5,5 godziny bez odpoczynku. Ja akurat szedłem tempem takim trochę bardziej relaksacyjnym i robiłem dłuższe przerwy. Chciałem też poczuć tamtejszy wiatr i morską bryzę, więc mi to zajęło niecałe 9 godzin. Także podsumowując, dzień naprawdę piękny, fajnie, wszystko się udało. Z racji tego, że była pogoda, to byłem pozytywnie nastawiony do kolejnego dnia, ponieważ miałem wykupioną atrakcję, na którą czekałem, żeby ją zrealizować od około 1,5 miesiąca, więc myślałem, że wszystko pójdzie dobrze. Tego dnia nie miałem w planach jeździć samochodem, ponieważ nawiązując do tej atrakcji, o której wspominałem przed chwilą, miałem wykupione tak zwane safari morskie. To znaczy się, że wykupujecie sobie bilet na taki rejs, gdzie firma płynie statkiem na Morze Norweskie i tam oglądacie różnego rodzaju wieloryby, morświny, orki, humpbaki, oczywiście w zależności od pory roku i sezonu, oraz ptaki morskie.
No byłem strasznie na to nakręcony, nigdy nie widziałem takich zwierząt, a że dzień wcześniej była taka piękna pogoda, no to myślałem, no nie może się nie udać. No niestety o godzinie 20 dostałem SMS-a, że mój rejs zostaje odwołany z powodu sztormu i zapytali mnie mailowo, czy chcę zwrot kosztów za rejs, czy zgadzam się na to, żeby mi przesunęli na najbliższą niedzielę. Ja im akurat wtedy odpisałem, no że dziękuję bardzo, ale akurat w niedzielę no to zaczynam wyjeżdżać z Lofotów, także poproszę o zwrot. Nie robili żadnych problemów, pieniądze pojawiły się chyba po 2 dniach na koncie. Także postanowiłem, że mimo wszystko pojadę na Lofoty, chociaż już miałem takie przypuszczenia, że jeżeli w miejscowości 100 zaczyna być pochmurno, to na Lofotach na pewno pada. Gdy zrobiłem sobie przerwę na śniadanie, wziąłem mapę i na szybko znalazłem szlak na górę Himmeltindan. Później zobaczycie na mapce, gdzie to leży, ale tutaj już widzicie, bo to jest parking, gdzie można zaparkować, żeby wejść na tą górę. Nie było ciekawie. Pamiętam, że chyba nawet do połowy nie doszedłem, ponieważ im wyżej się wchodziło, tym coraz gęstsza była mgła, a żeby wejść dla samego zdobycia, to dla mnie akurat mija się z celem, bo jak idę na jakąś górę, to lubię pooglądać sobie krajobrazy z jakiejś góry, szczytu, na który wchodzę, więc zawróciłem i chwilę spędziłem czasu na tamtejszej plaży. Po przespaniu się w niezbyt komfortowych warunkach, ponieważ tamtej nocy było wietrznie i było dość chłodno, w okolicach południa zawinąłem się z parkingu, na którym koczowałem i pojechałem do swojego ośrodka, gdzie miałem wykupiony nocleg, gdzie zrobiłem przepierkę, wszystko sobie posprawdzałem, cały sprzęt i następnego dnia ruszyłem na sam koniec Lofotów, czyli do miejscowości o najkrótszej nazwie, a mianowicie tak się wymawia, A się pisze z takim kółeczkiem u góry, tak jak teraz tutaj widzicie. Pogoda, jak widać, nie należała do najlepszych, ale powiem wam, że nie było aż tak strasznie źle, ponieważ dzięki takiemu zamgleniu te Lofoty, jak dla mnie, to też miały taką aurę tajemniczości, takiej mistyfikacji. Tak podobnie było na języku trolla, co pokazywałem wam wcześniej, także też to miało swój urok. No natomiast z racji tego, że padało i też był jeszcze silny wiatr i zacinało tą wodą, gdzie popadnie, no to nie robiłem jakichś nie wiadomo jakich ujęć czy zdjęć, no po prostu bałem się trochę o sprzęt, a jeszcze trochę trasy miałem do przebycia, więc nie chciałem ryzykować i postawiłem na bezpieczeństwo. Także podsumowując mój krótki wypad na Lofoty, zaliczyłem takie miejsca jak w pierwszej kolejności to był ten Himmeltindan, o którym wam opowiadałem wcześniej, gdzie nie doszedłem na szczyt z powodu złej pogody i mgły. Kolejnego dnia, w zasadzie 2 dni później, bo potem odpoczywałem, pojechałem do miejscowości A i do słynnej miejscowości Hamnoj, gdzie fotografuje się słynne ujęcie góry na tle tamtych czerwonych domków, później to zobaczycie, a na sam koniec pojechałem na Keiserwarden. To już jest za Lofotami, to było takie pożegnanie Lofotów z mojej strony, natomiast tam akurat pogoda mi się udała, było naprawdę fajnie, ale o tym opowiem później. I teraz co zobaczycie, to będzie właśnie ta mieścina Hamnoj. Jest to bardzo fotogeniczne miejsce i na pewno wielu z was kojarzy z różnego rodzaju, czy też filmów innych twórców, ujęć, pocztówek czy przewodników. Ten widok.
Tak, wiem, że 3 dni na Lofoty to zdecydowanie za mało. Byłem tego świadomy, ja je chciałem tylko po prostu liznąć. Żeby je naprawdę zwiedzić, to trzeba minimum 10 dni, a zalecałbym i 14. Ale tak w przypadku Doliny Rapadalen. Kto wie, może kiedyś jestem chętny, jak będzie okazja. Jak pogoda nie dopisuje, w miarę możliwości wtedy trzeba odpoczywać, zregenerować się, bo co innego. Także szykowałem sobie jedzenie jak na prawdziwego podróżnika przystało. Makaron, konserwa, buraki, bo to podobno na krew dobre. A, no i kieliszek. Ważna rzecz. No i suszące się gacie na fotelu. A jak? Także reasumując, podsumowując, początek zapowiadał się naprawdę pysznie, natomiast później im dalej w las, jak to się mówi, no to pogoda była coraz gorsza, rozczarowanie coraz większe. Oczywiście zawsze mogło być gorzej, ale pocieszałem się tym, że im dalej będę jechał na północ, tym pogoda będzie dla mnie coraz bardziej sprzyjająca. W takiej oto aurze pogodowej opuszczałem swój ośrodek, gdzie przespałem 2 noce, a spędziłem 3 dni. Jak widać, no nie było fajerwerków, bardzo mgliście oraz delikatnie padało, ale z każdym kwadransem pogoda stawała się coraz lepsza. Słońce zaczęło się przebijać przez chmury, więc zapowiadało się miodnie. No ja niestety już wyjeżdżałem, ale z drugiej strony zaczynałem czuć także jakby Lofoty mówiły do mnie: słuchaj, weź tu jeszcze kiedyś wróć, zobacz jak jesteśmy piękne w takiej pogodzie. I powiem wam, że te same miejsca, które mijałem teraz, a przez które przejeżdżałem 2 dni temu, w takiej aurze pogodowej w porównaniu do tej deszczowej wyglądają zupełnie inaczej, mimo że to są te same miejsca. Zobaczcie sami, jak mogą wyglądać pięknie Lofoty na ujęciach od innych twórców, skomponowane razem ze śliczną, nastrojową muzyką, która uważam, że bardzo dobrze buduje klimat jakże tej pięknej krainy.
No, więc widzieliście Lofoty, jakie potrafią być piękne i wspaniałe, więc jak będziecie się wybierać do Norwegii za koło podbiegunowe, to myślę, że to jest obowiązkowe miejsce na mapie, by tutaj przyjechać i to zobaczyć na własne oczy, dać im szansę po prostu, mimo że Lofoty mogą mieć swoje kaprysy w postaci mgły, deszczu, ale jak to mówi szwedzkie przysłowie, nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór. Te wcześniejsze ujęcia, które widzieliście oraz te obecne, które wam się teraz wyświetlają, jeszcze przez chwilę będą wyświetlane, są to kadry zrobione ze szczytu, na który wchodziłem, o nazwie Kejservarden, o którym wspomniałem wcześniej, że co nieco więcej o nim opowiem nieco później. Sama góra ma 384 metry wysokości, więc nie jest ona jakoś specjalnie wysoka, ale warto na nią wejść, ponieważ z jej szczytu rozpościera się naprawdę przepiękny krajobraz na tamtejszą nieregularną linię brzegową oraz tamtejsze góry, które też nie są jakoś specjalnie wysokie, ale kiedy mamy morze oraz tak nagle wystające góry, to naprawdę robi to fajny norweski klimat. A teraz mapka. Czerwone kółeczko, tam jest parking, dość duży, 20 samochodów spokojnie się zmieści. Strzałka pokazuje szlak, którym się idzie na szczyt, o którym wspominałem. Szlak nie jest trudny, minus jest taki, że przez 3/4 się idzie lasami, więc nie ma jako takich specjalnie widoków, ale gdy już wyjdziecie na szczyt, to widoki są miodne. Z tego również szczytu można jeszcze pójść dalej na północ, na tamtejszą górę o nazwie Snottinden. To jest około 1,5 godziny marszu od szczytu, natomiast od parkingu do Kejservarden to według przewodnika jest to godzina 15, ale to bez żadnego odpoczynku, czy to czasu poświęconego na zrobienie jakichś ujęć, czy zdjęć, więc żeby sobie wejść tak na spokojnie, to można sobie dać tak godzinę 40 do 2 godzin w jedną stronę. W paru miejscach jest lina, żeby się można było asekurować, natomiast generalnie szlak nie jest specjalnie trudny, więc z bardziej dorosłymi dziećmi jak najbardziej również można się tam wybrać. I teraz jeszcze kolejna mapka, która przedstawia mój etap podróży, kolejny jak wyglądał, czyli ze Szwecji z Parku Narodowego Sarek pojechałem na zachód w stronę Lofotów, gdzie spędziłem na Lofotach 3 dni, ale na tych przedmieściach Lofotów kolejne 2 dni, że tak to ujmę, a następnie kierowałem się na północ w stronę Nordkapu. Ale po drodze miałem jeszcze jedno inne miejsce do odhaczenia, które chciałem zobaczyć i zaraz o nim usłyszycie. Ale żeby nie było tak słodko w kwestii Lofotów, to muszę wspomnieć o jednej dość dużej wadzie tego miejsca, a mianowicie jak dla mnie jedynym minusem jest to, że jest tam co roku bardzo dużo turystów i o każdej porze, ponieważ czy to lato, czy zima, Lofoty są na tyle turystycznym miejscem, że zawsze będzie tam za przeproszeniem od cholery ludzi i trzeba być po prostu na to przygotowanym. Bo zaś w sezonie zimowym, no to tam można podziwiać piękne zorze polarne, więc sobie też wyobraźcie, jak tam musi się to wszystko ślicznie prezentować, gdy jest śnieg i te małe mieścinki tak porozświetlane tym pomarańczowo-żółtym światłem. Ale już dobrze, bo się troszeczkę rozmarzyłem i rozkojarzyłem. Teraz mamy godzinę 24 w nocy, jestem mniej więcej na wysokości miasta Tromsø i jadę dalej na północ w kierunku wcześniej już wspomnianego Nordkapu. Powiem wam szczerze, że akurat ten widok i to wydarzenie też było dla mnie mega przeżyciem, ponieważ pierwszy raz jechałem o godzinie 12 w nocy przy tak jasnym świetle. Wiadomo, dla Norwegów na tamtej szerokości geograficznej jest to normalne, ale dla mnie jak dla Polaczka była to całkowita nowość. Zobaczcie sami, jak to fajnie, ciekawie wygląda. Godzina 12 w nocy i pełna lampa.
Po przekimaniu się paru godzin na poboczu przy drodze, ponieważ no niestety, ale wszędzie jak widziałem gdzieś jakieś parkingi albo zajazdy, no to były zawalone kamperami, nie było nigdzie gdzie stanąć, a że już byłem trochę zmęczony, no bo tam około 5 godzin pochodziłem po górach, po tamtejszych w cudzysłowie Lofotach, przedmieściach Lofotów oraz przejechałem paręset kilometrów, no to już zwyczajnie po prostu nie miałem siły, czułem, że już po prostu powoli trochę wysiadam, no i musiałem się przespać, więc no z braku leku wybrałem przespanie się w samochodzie na poboczu. Ale nie było źle, przespało się fajnie, spokojnie, nic się nie działo, więc wstałem, zjadłem śniadanie i ruszyłem dalej na północ. Im bliżej byłem Nordkapu, tym droga też mnie coraz bardziej zadziwiała, ponieważ tak jak tutaj widzicie, bywały takie odcinki, że dosłownie po horyzont była prosta droga, tak jak na tych niektórych fotografiach z Ameryki, że jest jakaś tam, jak to się mówi, highway albo road 66 i po prostu jest prosta droga po horyzont, to tutaj też były czasami takie odcinki i oczywiście otwarte przestrzenie, setki kilometrów kwadratowych otwartego lądu i raz od czasu jakiś renifer się też napatoczył. Okej, ale co to było za miejsce, które chciałem zobaczyć przed przyjazdem na Nordkap? Otóż była to wioska rybacka o nazwie Havøysund. Jest ona zlokalizowana na Cypelku. Jak sobie zajrzycie na mapę, Nordkap się zaraz wyświetli, to ten Havøysund jest jakby po lewej stronie Nordkapu. Jeżeli chodzi o dojazd do tego miejsca, nie jest on trudny. Jeżeli będziecie jechali drogą cały czas E6, to w miejscowości Smørfjord, która znajduje się niecałe 130 km na południe od Nordkapu, będzie znak sygnalizujący zjazd na drogę, która prowadzi właśnie do tej mieściny. Nie trudno będzie tego znaku nie zauważyć, ponieważ trasa ta jest zaliczana do jednych z piękniejszych tras widokowych w Norwegii, więc ona jest dobrze oznakowana i raczej nie powinniście zabłądzić. Plus jest taki, że wielu kierowców, wielu podróżnych nie zjeżdża z trasy, żeby odbić w lewo i pojechać tą trasą, dlatego jest tu niezbyt dużo kierowców, przynajmniej było kiedy ja przyjeżdżałem, więc można się o wiele bardziej delektować jazdą niż na przykład takimi bardziej zatłoczonymi drogami jak droga Trolla, ale moim zdaniem tamta droga miała zupełnie inny klimat, natomiast tu jest zupełnie inny, więc to świadczy o tej różnorodności tej Norwegii, że gdzie nie pojedziecie, klimat jest inny, widoki są inne i daje to temu krajowi takiej oryginalności. O wiosce rybackiej Havøysund słów kilka. Mieścina ta leży na wyspie Havoja, a ze stałym lądem jest połączona mostem, który został otwarty w 1986 roku za panowania króla Olafa. Mieszka tam niecałe 1000 osób i znajdziemy tam m.in. stocznię, port, stację benzynową, boisko piłkarskie, zakład przetwórstwa rybnego, kościół oraz hotel.
Kolejna ciekawostka o Norwegii. Jeżeli będziecie jechali tam na dłużej, albo na przykład do pracy, to się nie zdziwcie, ponieważ tam występują dwa języki pisane. Bokmål i nynorsk. Bokmål opiera się na pisanym języku duńskim, który był językiem urzędowym Norwegii przez 400 lat. Tymczasem odmiana nynorsk powstała w latach 50. XIX wieku i łączy w sobie regionalne dialekty zachodnionorweskie. W mieścinie Havøysund spędziłem około 1,5 godziny na tamtejszym parkingu. Przy okazji pochodziłem po tamtejszej mieścinie, poobserwowałem, porozprostowałem kości, no bo ileż można siedzieć w samochodzie, wrzuciłem coś na ząb i pojechałem dalej. To znaczy się nie dalej, jakby jeszcze na północ w stronę Nordkapu, no bo wiadomo, trzeba było wrócić na szosę E69, także siłą rzeczy zawsze trzeba jeszcze to drugi raz przyjechać tą trasą, ale powiem wam, że jeżeli jesteście w tamtych okolicach, to naprawdę warto zboczyć z kursu, jeżeli sobie obraliście Nordkap i spędzić tam chociaż pół dnia, ponieważ droga jest naprawdę śliczna, jest tam nieduży ruch i jazda tam to czysta przyjemność. Jak widzieliście jeszcze na poprzednich ujęciach, trzeba być oczywiście ostrożnym, bo lubią tam wyskoczyć renifery, ale myślę, że to tworzy ino taki jeszcze coraz głębszy klimat, taką imersję tej północnej Norwegii. I akurat wtedy, kiedy byłem w tym miejscu, to był wtedy dzień 23 czerwca, czyli Dzień Ojca oraz Noc Świętojańska. Dlatego tam było wcześniej takie ujęcie około 2 minuty temu, że było palone ognisko na tamtejszej plaży, no bo Norwedzy po prostu świętowali i się bawili. Pamiętam wtedy też, że wykonałem telefon do daty, oczywiście, żeby mu życzyć wszystkiego najlepszego i dużo zdrówka. Także ja dalej prułem przed siebie na północ w stronę Nordkapu z racji tego, że było to święto, była niedziela i było to już w okolicach godziny 20, gdy dostałem się na szosę E69. Ruch tam był znikomy, pusto, także fajnie się jechało, przyjemnie, słońce fajnie świeciło, robiło to nastrojowy klimat, także byłem optymistycznie nastawiony też i do kolejnego dnia, który mnie czekał. Ale przed samym przyjazdem do tego miejsca myślę, że wypadałoby co nieco już o nim opowiedzieć. Także po kolei. Przylądek północny, po norwesku Nordkap, jest klifem o wysokości 307 metrów położonym na wyspie Mageroja, która jest połączona ze stałym lądem tunelem drogowym Nordkap. Ma on niecałe 7 km długości i budowano go przez 6 lat w okresie 1993-1999. Od czerwca 2012 roku za przejazd tym tunelem nie są już pobierane opłaty. Nazwę temu miejscu nadał angielski odkrywca Richard Chancellon w 1553 roku, który przepłynął obok tego miejsca w trakcie poszukiwania drogi morskiej do Azji. Dziś ten szlak, którym przepłynął Chancellon, nazywa się Północną Drogą Morską. I tak oto dotarłem na parking, który jest zlokalizowany przy szlaku prowadzący do najdalej wysuniętego punktu
w Europie, jeśli chodzi o kierunek północny i jeśli chodzi o tą część lądową, ponieważ nie jest wcale nim Nordkap i zaraz o tym opowiem. Tutaj zjadłem lekką kolację i poszedłem spać, by wypocząć przed jutrzejszą wędrówką. No, ten dzień nie napawał optymizmem. Jak widać i słychać, wiatr i zamglone całe niebo, a raczej przychmurzone, a nie zamglone, ponieważ mgła to robiła się w tych bardziej takich dolinach, gdy się idzie do tego najdalej wysuniętego punktu. No jeszcze sobie myślałem, no tylko jeszcze brakuje deszczu. No i wykrakałem, ponieważ po 1,5 godzinie marszu zaczęło cały czas padać i nie przestawało, dopóki nie wróciłem na parking do samochodu. Także wtedy jak mnie zlało, to wszystko potem przez cały dzień suszyłem w samochodzie. Kurtka, buty, spodnie, ogrzewanie włączone na full. Pamiętam, że nawet majtki miałem przemoczone. Ale punkt zdobyty, najdalej wysunięty punkt w Europie, jeśli chodzi o część lądową, udało się zaliczyć. Widzicie renifera? I to był prawdziwy renifer. I robi to o wiele większe wrażenie, niż jak się zobaczy nawet gromadkę czy statko takich reniferów hodowlanych. No bo one ludzi się nie boją, tak strasznie nie uciekają, ale żeby zobaczyć dzikiego renifera, no to trzeba już mieć trochę farta. Wcześniej jeszcze widziałem taką grupkę 4 osobników młodych, ale cały czas mi pitały i nie mogłem zrobić żadnego ujęcia. Aha, no i wypadałoby jeszcze powiedzieć, jak się nazywa ten najdalej wysunięty punkt w Europie. Uwaga, bo to długa nazwa, a brzmi Knivsjellodden. Z góry przepraszam, jak coś źle wypowiedziałem, ale tak mi Google Translator powiedział, więc sorry, jakby co. Więc po powrocie na parking pojechałem dalej na Nordkap, oczywiście wcześniej się przebrałem i wysuszyłem, bo szkoda było mi przemoczyć tapicerki, no i też dla samej wygody nie jest to nic przyjemnego jeździć w mokrym ubraniu. Dojazd na sam Nordkap nie jest trudny, bo prowadzi tam tylko jedna droga. Teraz tutaj macie przebitki z tego miejsca, jak to się wszystko prezentuje. Natomiast jeżeli chodzi o samo miejsce parkingowe, to jest ono płatne. Udało mi się znaleźć paragon, także na czerwiec 2024 było to 125 koron norweskich za samochód i 17 koron norweskich za osobę. Także łącznie 142 korony. I można było stać do woli. Nie było płatności za godzinę, za 2, tylko opłata jednorazowa. Strasznie wiało, także tamtą wizytę podzieliłem sobie na 2 razy, to znaczy pochodziłem tam około 40 minut, poszedłem na 15 minut do samochodu się zagrzać i potem jeszcze wyskoczyłem na pół godzinki. Ujęcia może szału nie robią, ale to miejsce o wiele lepiej według mnie wygląda z ujęć z drona. A teraz na tej prostej oraz nieskomplikowanej animacji przedstawię, jak przebiegał szlak oraz
Pokażę również, że Nordkap nie jest najdalej wysuniętym punktem na północ, jeśli chodzi o kontynent europejski. Szlak praktycznie cały czas prowadzi po prostym, po skałach i kamieniach. Technicznie nie jest on trudny. Jeżeli chodzi o długość, to jest 9 km w jedną stronę. Czas przebycia tego szlaku od początku do końca trzeba liczyć tak na spokojnie 3-3,5 godziny. Ja szedłem 4, ponieważ ostatni etap odcinku prowadzi on po płaskich skałach, także trzeba tam chodzić ostrożnie, zwłaszcza wtedy, kiedy pada deszcz. Zalecam sobie wziąć kijki trekkingowe. I teraz popatrzcie. Prawy cypel, lewy cypel. Rysujemy sobie linię i co widzimy? Że Nordkap jest niżej niż ten lewy cypel, a ten lewy cypel jest wysunięty o około 1,4 km bardziej w głąb tamtejszego morza. I myślę, że tym krótkim wywodem rozwiałem wszelkie wątpliwości, że Nordkap to nie jest najdalej wysunięty punkt w Norwegii, w Europie i tak dalej, i tak dalej. Także jak wam ktoś powie, że był na Nordkapie, to zawsze go dopytajcie, czy był na Nordkapie, ale tam, gdzie się dojeżdża samochodem, czy na tym drugim Nordkapie, czyli Knivsjellodden. I takiego kogoś możecie poprosić, żeby wam pokazał zdjęcie, ponieważ tam jest nieduża wieżyczka czerwono-biała oraz skrzyneczka, w której ludzie zostawiają różnego rodzaju, w cudzysłowie, padziewia na pamiątkę, jakieś zeszyty, karteczki, pozdrowienia i tym podobne. I jeszcze tylko słówko o tamtejszym budynku, który jest na Nordkapie, bo może niektórych to interesuje. Jest to budynek, w którym jest restauracja, sklep z pamiątkami, obserwatorium i chyba mini muzeum, jak dobrze pamiętam. Ja tam nie wchodziłem z prostego względu. Żeby tam wejść, trzeba było dać 330 koron norweskich, czyli plus minus 110-120 zł. Także płacicie ponad 100, żeby sobie kupić pamiątkę i żeby jeszcze coś zjeść. Jakby nie można było tego jakoś rozdzielić, że płacicie za obserwatorium i te mini muzeum, a za jedzenie i za pamiątki już nie płacicie. Żeby kupić za pamiątkę, jeszcze musisz kupić sobie wejściówkę. No dla mnie to takie troszkę żerowanie, więc nie skorzystałem, chyba że ja mam za cienki portfel, a powiem wam, że te kampery, które tam stały na tym Nordkapie, bidy nie było, więc może to tylko ja tak tam miałem, jako Polaczek. Ale nie ma tego złego. Najważniejsze, że były zdjęcia, są ujęcia, to jest dla mnie już cenna i wystarczająca pamiątka. I teraz zmieniłem kierunek, ponieważ zacząłem się kierować na wschód. Po przespaniu się paru godzin w samochodzie w towarzystwie komarów, ruszyłem teraz na wschód, bo na północ już drogi nie było, ale jako ciekawostka, jeszcze dalej na północ jest jedno terytorium, które należy do Norwegii i jest to Svalbard, która jest norweską prowincją znajdująca się na Oceanie Arktycznym. W linii prostej od kontynentalnej Norwegii jest oddalona około 800 km, a do bieguna północnego brakuje jej 1100 km. Zamieszkuje tam około 2,5 tysiąca osób, co nie jest dużą liczbą, zważając na fakt, że powierzchnia Svalbardu wynosi 61 tysięcy km². No ale są tam bardzo ciężkie warunki do życia i praktycznie przez cały rok są tam minusowe temperatury. I ciekawostka, to właśnie tam w 2008 roku otwarto oficjalnie Globalny Bank Nasion, którego zadaniem jest przechowywanie w tamtejszej zmarzlinie jak największej ilości pod względem rodzaju nasion roślin jadalnych dla człowieka. No dobrze, bać panie, a jak droga? Szczerze? Bardzo fajnie. Im dalej na wschód, tym ruch coraz mniejszy, ale też zauważyłem, że kondycja nawierzchni była też coraz gorsza. Coraz częściej trafiały się nierówne odcinki z dziurami, z popękanym asfaltem, także miałem takie wrażenie,
że tam zaczynało być już tak trochę biedniej, skromniej, zwłaszcza w porównaniu do tej południowej Norwegii, czy też Lofotów. Ale to tam, jeśli chodzi o Norwegię, zaczęły się pojawiać renifery. I jeszcze jedna rzecz, bo wam nie powiedziałem, a ktoś mi potem zwrócił: Kamil, bo byśmy przejechali z tobą prawie całą Norwegię, a żeś nam nie powiedział, co ten znak oznacza. Także już tłumaczę, tylko go poprawię, wyostrzę i wam go powiększę. Ten znak informuje nas, że jesteśmy na trasie widokowej w Norwegii. Jest paręnaście takich tras, oczywiście link do strony znajdziecie w opisie, które są przyjmowane za takie najpiękniejsze drogi w Norwegii i one są oznaczone właśnie tym symbolem. Także jeżeli nie będziecie pewni, czy jesteście na trasie widokowej, na której chcieliście być, ale zobaczycie taki znak, to się nie martwcie, bo dobrze jedziecie. Ale wracając, kierowałem się w stronę wioski rybackiej Hamnenberg z Nordkapu. Na mapie nie wygląda to daleko, bo to jest niecałe 200 km w linii prostej, jak w mordę strzelił, ale żeby się tam dostać, to nie jest tak łatwo, bo najpierw trzeba pojechać na południe do Olderfjord, następnie na Lakselv odbijamy na wschód do miejscowości Tanabru. Także trasa na 600 km, więc mamy cały dzień jazdy. I to jest ta moja wisienka na torcie, o której wspominałem na początku filmu, jeśli ktoś z was pamięta. Ostatecznie to tutaj chciałem dojechać, a nie na jakiś tam Nordkap sławny. To tutaj chciałem dojechać, niedaleko granicy z Rosją, gdzie znajduje się ta droga, a te ujęcia, które widzicie, to jest jej najlepsza część, najlepszy kawałek, który się znajduje na samej końcówce. I po przejechaniu się tą drogą nie mogłem wyjść z zachwytu poprzez ten srogi, surowy, nordycki taki klimat, taki ciężki, taką, może nie, że dzicz było czuć, bo to była trochę przesada, ale takie po prostu odludzie, tak? Bardzo mało turystów, na moje szczęście bardzo mało kempingów, frajda była naprawdę niezapomniana, już do końca życia na pewno będę miał w pamięci te tutaj przeżycia jeżdżąc tą drogą i jak dla mnie spośród tych wszystkich dróg, którymi przejechałem w przeciągu tych ponad 3 tygodni w Norwegii, to ta zrobiła na mnie największe wrażenie. Także dajcie mi jeszcze chwilę ponapawać się jakże tym pięknym momentem, tylko zaciągnę ręczny. Okej, to już wracam do was, z powrotem na ziemię, wracamy, ale fajnie się powspominało, no ale powiedzcie sami, spójrzcie,
ta wąska droga już po bokach tak troszeczkę rozpadająca się, te takie poszarpane, ostre skały, delikatna zielona roślinność, no klimat, jakby powiedzieć, no trochę nie z tej ziemi, no taki nawet trochę bym powiedział księżycowy. Każdemu, kto lubi jeździć samochodem i nie są mu straszne wyprawy motoryzacyjne, polecam z całego serducha, żeby tutaj się pojawić i przejechać tą niepowtarzalną drogą. Jeszcze tylko chwilkę opowiem o tym miejscu, zanim pojedziemy dalej. Wioska rybacka Hamninberg została opuszczona w 1965 roku. Droga, która do niej prowadzi, nazywa się Varanger i w sumie ma 160 km długości. Ten 40-kilometrowy odcinek, który rozpoczyna się od miejscowości Wardo, jest zamykany na zimę, czytaj od listopada do maja. Natomiast cała trasa, ta 160-kilometrowa, rozpoczyna się od miejscowości Varangerbord, a sama szosa biegnie wzdłuż Morza Barentsa. Jak wspomniałem, wioska jest opuszczona, ale jak teraz tutaj widzicie, znajdują się również tam domki letniskowe. Przy niektórych są nawet takie oszklone kule, gdzie było widać, że jest łóżko, wielkie poduchy i gruba pierzyna. Podejrzewam, że niektórzy bardziej zamożni Norwedzy przyjeżdżają tutaj w zimie, ponieważ Wardo jest lotnisko krajowe i stamtąd pewnie skuterami śnieżnymi dojeżdżają do swoich domków i podziwiają tam zorze polarne w trakcie tamtejszych zim. Ale wiecie, to takie moje luźne dywagacje. Także były to moje ostatnie chwile w tymże jakże pięknym i zmiennym kraju, którym jest Norwegia, i zaczynałem się kierować powoli na południe. I witam Państwa w Finlandii, kraju pełnego lasów, jezior oraz bąków. Tak, zgadza się, bąków, ponieważ w Szwecji dla przykładu było bardzo dużo komarów, natomiast w Finlandii zauważyłem, że było bardzo dużo tych takich dużych bąków, które jak ugryzą konia, to podobno i koń potrafi zawyć. Także na postojach, na parkingach trzeba było bardzo uważać, żeby po prostu nie zostać ugryzionym. Kierowałem się w kierunku Parku Narodowego Lemmenjoki, który jest największym parkiem narodowym w Europie o powierzchni 2850 km². Znajduje się on w Laponii przy granicy fińsko-norweskiej. Nazwa pochodzi od rzeki Lemmenjoki, która ma 80 km długości, a po przetłumaczeniu oznacza tyle co rzeka miłości. Ja udawałem się do wodospadu o nazwie Ravadaskongas, który jest jedną z większych atrakcji tego miejsca. Teraz na tej mapce przedstawię Wam szlak, który biegnie do tego miejsca, do tego wodospadu. Na miejscu jest darmowy parking oraz toaleta, nawet całkiem spory, myślę, że tam spokojnie 50 samochodów się zmieści, z którego wychodzi parę szlaków. Ja kierowałem się tym tutaj wzdłuż rzeki, które Wam pokazały strzałki. Potem dochodzicie do takiego miejsca, gdzie jest łódka i trzeba się przeprawić na drugą stronę, tylko nie wiosłujemy, tylko łódka jest przytwierdzona do liny, która biegnie nad rzeką, i gdy przeprawimy się na drugą stronę, to dalej idziemy wzdłuż rzeki, tutaj jak pokazują strzałki, i gdy dochodzimy tutaj do tego miejsca, to są dwa takie nieduże mosty, z którego można sobie zrobić ładne, ciekawe ujęcia tegoż wodospadu.
Miejsce to jest bardzo odludne. Mimo tak dużej powierzchni rocznie jest tutaj między 14 a 20 tysięcy turystów rocznie. Dla porównania, Tatrzański Park Narodowy, który ma lekko ponad 200 km², tylko w porównaniu do tego, który ma 2850, Tatrzański Park Narodowy odwiedza między 4 a 5 milionów turystów rocznie. Także możecie sobie porównać, jak tu jest spokój, cisza i praktycznie nie ma ludzi. Idealne miejsce dla tych, którzy chcą się w cudzysłowie złączyć z naturą. Co do samego szlaku, dla mnie przyjemny, fajny, nie jakiś wymagający technicznie. Nawet na początku byłem miło zaskoczony, ponieważ byłem przygotowany na większą ilość komarów. Z początku tak to było w Szwecji, natomiast komary bardziej się uaktywniły po godzinie 21. Ja tam byłem w okolicach południa, więc bardzo fajnie się szło. Dużo tam much, ale bąków na szczęście nie było. Szlak ma około 15,5 km długości w jedną stronę, akurat praktycznie cały czas po płaskim, więc zalecam, żeby sobie tak dać 5-5,5 godziny. Tutaj teraz macie tą łódeczkę, którą się przeprawiamy na drugą stronę brzegu rzeki Lemmenjoki, natomiast tutaj pokazuję, jak są oznakowane szlaki. Na początku idziemy zielonym, a potem kierujemy się pomarańczowym. Tak mówią, że w nocy w lesie to tak straszno i tak w ogóle ciemno, nie? A tutaj godzina 1 w nocy i powiem wam szczerze, jakoś w ogóle się nie bałem. Ba, nawet czasami słyszałem ptaki, które ćwierkały o tej porze, co było dla mnie dość dziwne, ale przypominam, jesteśmy za kołem podbiegunowym, także to jest normalna rzecz. Tego dzionka pozwoliłem se pospać. Oj, pozwoliłem. Ciągnąłem prawie do godziny 12 z kilku powodów. Po pierwsze, że poszedłem spać o 2 w nocy, a po drugie, że nie spieszyło mi się kompletnie, ponieważ zakwaterowanie przed już takim kompletnym powrotem do swojej norki miałem dopiero na godzinę 14, a byłem w okolicy 90 km od tego miejsca, więc sobie pozwoliłem. Tutaj teraz tą wodę, którą wlewałem, to nie jest woda ze sklepu, tylko woda z Lofotów, którą nalałem sobie do butelki, żeby mi nikt nie zarzucił. I akurat jeszcze przed spaniem, gdy dochodziłem do parkingu, miałem taką przygodę. Otóż coś mi zaczęło jeździć w brzuszku przed samym spaniem. Na szczęście 2 kapsułki w postaci węgla aktywnego oraz krótka siesta w toalecie załatwiły sprawę. Także lekcja na przyszłość dla Was. Bierzcie węgiel aktywny na wyprawy, ponieważ jak coś będziecie mieli jakieś niestrawności, to może Wam pomóc. Ja podejrzewam, że to było spowodowane lodami, którymi się mogłem zatruć w ostatnim dniu, będąc w Norwegii. Rzuciłem się, zjadłem pół litra lodów, no i mój organizm mógł tak zareagować, bo ja generalnie słodyczy to mało jem. No, i to co tutaj widzicie, to jest chatka, którą sobie wynająłem na jeden nocleg, żeby się zregenerować przed totalnym powrotem. O, tutaj sauna, no jeszcze drobny luksus nikomu nie zaszkodził, także oczywiście jak najbardziej skorzystałem w końcówce, nie? Także ten kompleks naprawdę fajny, polecam. Takie wiecie, klimaty, że macie drewniane meble, kamienie, bardzo się to fajnie wszystko komponuje. Oczywiście, jak już wspomniałem, sauna, palenisko, że w zimie można sobie kominek tutaj zapalić. Pani wam w recepcji wszystko powie, zaznaczy jak ustawić tą saunę. Po angielsku nie ma problemu, żeby się porozumieć. Śniadanie w cenie, bardzo dobre, także link oczywiście w opisie. Oj, tutaj kamerka naszemu Voyagerowi zaszła parą wodną, ale to nie szkodzi. Także to też był czas, kiedy ostatni raz robiłem jakieś przepakowania, sprawdzałem sobie sprzęt, przegrywałem sobie z kart pamięci na laptopa, patrzyłem jeszcze na trasę, kupiłem sobie bilet na prom, jak już wcześniej wspomniałem, ponieważ nie robiłem tego wcześniej, bo też nie zakładałem, że może mi się akurat udać przejechać tą całą trasę. Już wyprzedzę pytanie, na szczęście tak już bez żadnych przygód, więc to też był taki czas, żeby się zregenerować i zacząć już tak powolutku sobie wszystko podsumowywać i przemyśleć cały ten wyjazd, jak wypadł, co było dobrze, co było źle, co można poprawić. Już takie, wiecie, takie drobne refleksje. No i tutaj mi się rozładowała bateria w kamerce, także chyba to by było już na dzień dzisiejszy na tyle.
Ale zaraz, bo zapomniałem. Przecież jesteśmy w Finlandii, a nie powiedziałem o żadnych osobistościach, które mi się kojarzą z tym krajem. No tutaj nie będę ukrywać, że królują osoby z świata motorsportu, czyli z wyścigów i rajdów. Pierwsza osoba, która mi tu przychodzi na myśl, to jest Juha Kankkunen. Czterokrotny rajdowy mistrz świata w latach 1986, 1987 oraz 1991 i 93. Zwyciężył także w rajdzie Dakar organizowanym w 1988 roku. Startował w barwach takich koncernów jak Toyota, Peugeot, Lancia, Ford, Subaru i Hyundai. W sumie w swojej karierze wygrał łącznie 23 rajdy w Mistrzostwach Świata i wygrał 700 odcinków specjalnych. Prywatnie był żonaty, lecz w 2008 roku rozwiódł się, a jednym z tych powodów było uzależnienie Juha od alkoholu, do czego się publicznie przyznał. Po zakończonej karierze rajdowca wraz z wykwalifikowanym zespołem założył Akademię Jazdy w Kusamo. Tommi Mäkinen, również czterokrotny rajdowy mistrz świata. Tytuł zdobywał w latach 1996-99, będąc w zespole Mitsubishi Rally Art. Wygrał łącznie 362 odcinki specjalne. Po zakończonej karierze w 2003 roku w miejscowości Pupola, gdzie się urodził, założył firmę zajmującą się budową i wypożyczaniem samochodów rajdowych, także otworzył szkołę rajdową. 7 lipca 2015 roku został szefem zespołu Toyota, by przygotować pojazd Toyota Yaris WRC na sezon 2017. Prywatnie jest żonaty i ma 2 synów. Kimi Räikkönen, kierowca wyścigowy oraz rajdowy, mistrz świata w Formule 1 z 2007 roku w barwach Ferrari oraz dwukrotny wicemistrz świata w 2003 oraz 2005 roku w barwach McLarena. Urodził się w 1979 roku 17 października w mieście Espoo. Swoją przygodę z Formułą 1 rozpoczął w zespole Sauber. Poza ściganiem się także w Ferrari oraz McLarenie, jak to było wcześniej wspomniane, starał się zdobywać punkty i wygrywać dla Lotusa i Alfa Romeo. Zdarzyło mu się brać także udział w rajdowych mistrzostwach świata w latach 2009-2011, lecz nie zdobywał tam wysokich not. Prywatnie interesuje się hokejem na lodzie oraz snowboardem, a obecnie mieszka w Szwajcarii. Wraz ze swoją partnerką ma 2 dzieci. Valtteri Bottas, kierowca wyścigowy startujący w Formule 1. Był dwukrotnym wicemistrzem świata w 2019 i 2020 roku. Closer to Valtteri Bottas, but this time they're going to have a will-to-will through Brooklands, and somehow Bottas is staying ahead, but he's got a bit too deep. Zaczynał od startu w Formule Renault, by potem przejść do Formuły 3, a następnie do serii GP3. W latach 2010-2012 był kierowcą testowym w Williamsie, by w 2013 roku stać się jego kierowcą. W 2017 roku przeszedł do stajni Mercedesa, gdzie właśnie tam zdobył swoje 2 tytuły wicemistrza. Prywatnie jest po jednym rozwodzie, a obecnie jest w związku z australijską kolarką Tiffany Cromwell. Mika Häkkinen, kierowca wyścigowy, który rywalizował w zawodach Formuły 1 w latach 1991-2001. Był dwukrotnym mistrzem świata w 1998 i 1999 roku, a także wicemistrzem świata w sezonie 2000. To be first. Urodził się 28 września 1968 roku w mieście Vantaa. Swoją karierę rozpoczął w zespole Lotus, gdzie startował przez 2 sezony. W 1991 roku zajął 16 lokatę, a w 1992 8. W 1993 roku przeszedł do McLarena i tam został już do końca swojej kariery wyścigowej. Po zakończeniu kariery w F1 w 2005 roku zaczął się ścigać w DTM, czyli niemieckiej serii samochodów turystycznych. W 2005 roku zajął tam 5. miejsce, w 2006 6. miejsce, a w 2007 8. lokatę. Od 1991 roku mieszka w Monako, ze swoją byłą żoną ma 2 dzieci, a z obecną partnerką 1. Yes, he's done it. A brilliant move there, and Häkkinen brilliantly takes the lead. I loved it. I'm not sure if the Michael did. Okej, jak widzieliście,
parę osób było, ale to z racji tego, wybaczcie mi, troszkę się interesuję motoryzacją oraz motosportem, więc no musiałem się, wiecie, tak troszkę pochwalić swoją wiedzą, no. Ale wracając do podróży i do mojego powrotu, żeby nie przedłużać. Także wracam, jak widzieliście na poprzednim ujęciu, gdy się wymeldowywałem z mojego domku, zaczęło padać. Interpretowałem to tak, że Skandynawia już zaczyna za mną tęsknić i jest jej smutno z tego powodu, ale to tak pół żartem, pół serio, kto wie. Także wracając do mojej trasy, wyglądało to następująco. Żadnych przystanków do samych Helsinek, oczywiście wiadomo nie na raz, bo to było 1200 km, bo ja wybrałem ten troszeczkę dłuższy wariant, nie chciałem jechać przez miasto Oulu, tylko chciałem bardziej się kierować na Kuopio, gdzie właśnie tam przenocowałem, zrobiłem sobie parogodzinny pit stop i potem pojechałem dalej, ponieważ odprawę promem miałem około godziny 16, natomiast zaleca się, żeby być tak około 1,5 godziny wcześniej. Ja byłem nawet 2 godziny wcześniej, także przed samym wjechaniem na prom pamiętam, że sobie jeszcze coś tam zjadłem, żeby na spokojnie stałem jako trzeci w kolejce. Także czasowo i organizacyjnie ze wszystkim bardzo dobrze się wyrobiłem. Pewnie niektórych zastanawia, a jak wygląda kwestia autostrad w Skandynawii? Otóż tłumaczę. W Finlandii darmocha, w Szwecji darmocha, w Norwegii trzeba płacić, są różne legendy, różne teorie w internecie, niektórzy piszą, że nie trzeba nic kupywać, bo kamery, które są tam zlokalizowane nad tunelami oraz autostradami będą szczytywać nasze tablice rejestracyjne i wyślą nam pocztą potem rachunek do zapłacenia. Ja akurat tak nie zrobiłem, wolałem sobie wykupić wcześniej takie urządzonko, które po prostu kamera go jakby lokalizuje, nalicza nam opłaty i potem po miesiącu czasu przysyła nam fakturę do opłacenia w koronach norweskich. Link w opisie z firmy, której korzystałem. Za całość razem z przesyłką zapłaciłem około 80 zł, natomiast czas oczekiwania na to urządzenie to jest około miesiąca czasu. Ja dostałem po 3 tygodniach, także dobrze sobie to o wiele wcześniej zamówić, zakupić i zarejestrować samochód, żeby potem nie było żadnych problemów. I tak wyglądał poranek, gdy wyjeżdżałem z Kuopio. Jak widać, Skandynawia za mną dalej płacze. Oczywiście żartuję. I teraz już bezpośrednio kierowałem się do portu, który znajduje się w Helsinkach. Zatoka Fińska. 80 km szerokości między miastami Helsinki a Tallinem, czyli stolic Finlandii i Estonii. Natomiast jeśli chodzi o sam prom, przeprawa między tymi dwoma miastami trwa lekko ponad 2 godziny. Na promie oczywiście nie ma problemu, żeby sobie coś zjeść, zrobić zakupy, kupić jakieś ciuchy, alkohole, słodycze, no czego można by powiedzieć dusza zapragnie. Takie no mini miasteczko można powiedzieć pływające. Teraz tutaj macie ujęcia z całej tej odprawy, czyli wjechanie na prom. Tak wspomniałem wcześniej, zaleca się być 1,5 godziny wcześniej, żeby sobie na spokojnie tam przyjechać, wystać w kolejce, potem się oddelegować na bramkach, no i potem oczywiście trzeba wjechać na prom. No i wiadomo, gdy będziemy dopływać do Tallina, to tak 15 minut przed cumowaniem jest komunikat też w języku angielskim, że należy zejść pod podkład, wsiąść do samochodów i się przygotować do wyjazdu. Oczywiście wszystko na spokojnie, także zapamiętajcie sobie, gdzie postawiliście samochód, zapamiętać sobie sektor. Zdjęcie można sobie zrobić, żeby pamiętać, gdzie się stoi, żeby potem nikomu nie zawracać. No i potem sobie ładnie, elegancko wyjeżdżacie, tak jak już tutaj na tych ujęciach. No i powiem wam szczerze, to też było takie jedno moje mini marzenie, żeby się przepłynąć takim wielkim promem po morzu. Ja wiem, że dla kogoś to może być takie, no ale pamiętajcie, jesteśmy różnymi ludźmi i mamy różne marzenia. Więc teraz witam was w Tallinie. Jeśli chodzi o samą Estonię, to jest to najlepiej prosperujący kraj, który powstał po rozpadzie byłego Związku Radzieckiego, jeśli chodzi o Unię Europejską. A ciekawostka, jeśli chodzi o prędkość, w Estonii jest tylko parę odcinków dróg, gdzie możecie się rozpędzić do 110 km na godzinę, ponieważ tak formalnie, prawnie nie ma tam żadnych dróg ekspresowych ani autostrad, gdzie można pojechać 120 km i więcej.
Także po przespaniu się na parkingu przy dwupasmówce pojechałem oczywiście dalej na południe, żeby przekroczyć granicę estońsko-łotewską, a następnie pokierować się w stronę stolicy państwa Łotwa, które się zwie Ryga. Miasto, w którym żyje ponad 600 000 mieszkańców, a jako ciekawostkę mogę dodać, że miasto znajduje się 6 metrów nad poziomem morza. Architektonicznie trochę mi to przypominało Kraków, oczywiście nie ubliżając, ale z o wiele gorszą nawierzchnią. Strasznie dużo dziur, dużo dróg takich wybrukowanych, więc w pewnym momencie aż żałowałem, że tam pojechałem, bo mi po prostu było szkoda samochodu, ale wiecie, ciekawość była silniejsza. A tutaj już mamy widoki z państwa Litwa, pewnie takie dość znajome widoki, bo są podobne do tych naszych polskich, czyli autostrady, wkoło są pola, czy to pastwiska, a tutaj jest akurat droga w remoncie, która biegnie do granicy litewsko-polskiej. Na granicy się przekimałem wśród kierowców z tirów. Jeju, ile tam było tirów, teraz się złapałem za głowę, nie było gdzie stanąć i dosłownie przez 15 minut szukałem miejsca, żeby się przekimać. No ale nic, w końcu mi się udało i przed zaśnięciem pomyślałem sobie, jak przejechałem taki kawał, no to jeszcze zobaczmy coś w Polsce. Dawno nie byłem w Sopocie, także przejechałem na stację, zatankowałem furę do pełna i ruszyłem do sławnego Trójmiasta. Przy okazji przejechałem oczywiście przez Mazury, cud natury, ale nie uraczyły mnie słoneczną pogodą, a wręcz przeciwnie, padało. Więc po przyjechaniu do Sopotu oczywiście tradycyjnie udałem się na tamtejszą atrakcję, którą jest Molo w Sopocie. Co mnie zaskoczyło to to, że było tam bardzo dużo obcokrajowców. Według mnie na plus, ponieważ to świadczy o tym, że bardzo dużo ludzi, czy to spoza Polski, czy może nawet Unii Europejskiej, przyjeżdża do nas i zostawia u nas pieniążki, przez co nasza gospodarka w jakimś tam stopniu, co nieco, ale się rozwija. Będąc tam, musiałem skorzystać z okazji, więc kupiłem sobie gofra z bitą śmietaną oraz owocami leśnymi, a także loda z 3 gałkami. Tutaj Wam się jeszcze pokazuje etap mojego powrotu, jak on wyglądał i powoli zaczynały mnie chodzić takie refleksje związane z całą tą podróżą, no bo wiecie, tysiące kilometrów przejechane, setki kilometrów przeszedłem na szwajach i po prostu człowiek po miesiącu czasu, po takiej wyprawie wraca do takiej normalności, można by powiedzieć. To, co planował przez bardzo długi czas, spełnił w jakimś tam stopniu swoje marzenia, co prawda z niedosytem, ale jednak po prostu zaczyna rozmyślać nad różnymi sprawami i wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby wyjaśnić drugi człon tytułu tego filmu. Słowo niedosyt, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Niedosyt spowodowany pogodą, że nie wszystko zobaczyłem to, co chciałem, zwłaszcza na Lofotach. Niedosyt spowodowany brakiem ujęć z drona, ale ten niedosyt powoduje to, że może za paręnaście lat będę chciał znowu odwiedzić tamte miejsca, może też inne, ale na pewno tamten rejon, co mam nadzieję może się kiedyś wydarzy. Więc jeżeli wytrwaliście do końca, będzie mi miło za jakiś komentarz bądź konstruktywną krytykę, którą umieścicie pod filmem i mam nadzieję, że do następnego. Trzymajcie się.
Bye.